pięknie to się zgrywa. Zawsze mi się podoba naprawdę, jak to śmiga, jak to działa, jak to po prostu leci. Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, ponieważ jest już niedługo Halloween, oczywiście, że tak, Halloween już jest za kilka dni, albo Halloween, albo Święto Zmarłych, to już w zależności od tego, jak tam wolisz, jak tam rzeczywiście się to tobie podoba. No to pomówimy sobie dzisiaj o horrorach, pewnie, że tak, będzie o filmach. Pomówimy, ale właśnie to jest ważne. Pomówimy o horrorach, ale nie tych sprzed 20-30 lat, nie tych horrorach, które tam miały premierę w 1970 roku, tylko o tych, które miały premierę, umówmy się, w ciągu ostatniego roku, czyli powiedzmy gdzieś tam od końcówki października aż do teraz. Chciałbym, w ogóle wrzuciłem wam na czacie link, możecie wchodzić, będziecie dzisiaj będziecie również pojawiać się na żywo. I pomówimy sobie o horrorach, które rzeczywiście polecacie, które odradzacie, a które były totalnym zaskoczeniem i naprawdę nie wiedzieliście, skąd to się wzięło. Jak widzicie, tutaj jest dnia, jeszcze co prawda nie jest wycięta, no ale to tym się zajmiemy za dni kilka, bo to jeszcze rzeczywiście jest dobrze. Jestem, ale kolejka w żabuli, jak to w niedzielę. No wiadomo, żabka to teraz chyba niedziela dzisiaj pracująca, co? Czy tam czynne. Lancel pisze, dzień dobry wieczór Marcinie, dobry wieczór panowie, witam bardzo serdecznie, jest Jason Kruger, no lepszego nie mogę mieć niku akurat dzisiaj, dobry wieczór Katarzyna Dobak i dobry wieczór Joker, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, mam listę przygotowaną wielu filmów, tak naprawdę wklepałem w Filmwebie i powiedzmy, już się oczywiście zmieniło, bo musiało się zmienić, horrory, thrillery i 2024, proszę bardzo, pokaż mi. W każdym razie mamy mnóstwo filmów, ale zanim film, panie i panowie, to pogadamy sobie o czymś rzeczywiście zgoła innym, czyli o tym, co się dzieje. Tak, ja wiem, że miał się oczywiście we środę pojawić ostatni film Dario Argento, czyli Syndrom Stendhala, no ale po prostu nie byłem w stanie tego zrobić, więc dopiero się pojawi w przyszłym tygodniu i od przyszłego tygodnia, od przyszłej środy, we środę rano opublikuję właśnie dedykowany post i będziecie tam mogli, panie i panowie, wrzucać swoje propozycje do tego, co będzie w kultowych horrorach omawiane. Dobrze wiecie, że akurat to wy wybieracie to, co jest tam omawiane. W tym tygodniu jeszcze i w przyszłym, jak mówiłem, filmy, horrory, thrillery, straszaki Dario Argento. Później będą filmy z serii Hostel, a później to właśnie zależy tylko i wyłącznie od was, panie i panowie. A będzie to zrobione w ten sposób, że te produkcje, które pojawią się najczęściej, czyli krótko mówiąc, ktoś powie na przykład o Koszmar z ulicy Wiązów i tam 20 dostanie ten wpis łapek w górę, albo 20 osób powie, no to w tym momencie pójdzie pod głosowanie i to wy, panie i panowie, jak najbardziej będziecie głosować, będziecie wybierać. To po pierwsze, primo, jakby to powiedział oczywiście, chyba siara, co? Nie, to kudłaty akurat mówi, no ale niech tak będzie. Ale po pierwsze, tak jest, panie i panowie. Po drugie, za tydzień, no bo oczywiście wiadomo jaka jest sytuacja i wiadomo, że my lubimy takie rzeczy. Naszym gościem będzie autorka, proszę bardzo, autorka, kolejna pisarka tejże książki, czyli Ewelina Kasiuba, Władcy Światła. Jest to druga książka, którą mam dla was, panie i panowie, przygotowane. Nawet w tym momencie już tak, jak najbardziej. Pokażę wam, bo odcinek jest już ustawiony, jest już przygotowany, więc możecie spokojnie sobie włączyć i będziecie na bieżąco. Także widzicie, Ewelina się pojawi, wam zaraz skopiuję link i wrzucę wam na czacie. Proszę bardzo, możecie klikać, możecie sobie już ustawiać przypomnienia, bo to rzeczywiście bardzo ważne. Będzie dużo się działo, aż akurat rzeczywiście pomówimy sobie o książce, a właśnie książkach, bo to już jest druga, ale też okazja świetna, bo wychodzi audiobook i jeszcze się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Także będzie cudownie. Szymek, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich, będą konkursy. Dzisiaj nie ma żadnych konkursów. Dzisiaj będziecie wchodzili i będziecie mówili, co lubicie oglądać. Wiadomo, że straszakowych fanatyków jest tutaj dużo. Na Halloween można obejrzeć Grotę Sukut. Akurat to widziałem, także spokojnie. Po serii Hostel będą Dzieci Kukurydzy. No to nie wiadomo, Wiktor, to zależy w tym momencie od tego, jak wy tam sobie to wybierzecie, jak tam zagłosujecie, bo to jest w tym momencie jest bardzo różnie. Więc nieraz było tak, że no stary, dawaj, my chcemy przykładowo Dzieci Kukurydzy. No to nagle okazuje się, że rzeczywiście Dzieci Kukurydzy są pod głosowanie, które już były chyba ze 2 albo 3 razy głosowane i dostaje 1 czy tam 2% głosów, także rzeczywiście bardzo różnie z tym bywa. Była jeszcze jedna ankieta, co będzie po serii Hostel. Nie wydaje mi się, że była taka ankieta. Także wiem, że był jeden film Jamesa Wana jakiś tam, a akurat po Hostelu chyba nie było nic, także rzeczywiście będziecie, panie i panowie, głosowali.
Więc słuchajcie, ja w tym momencie jeszcze raz, nawet muszę sprawdzić, bo dziś tutaj miałem przygotowane, jak zawsze. Mam przygotowane, żeby nie jak to było? Wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Tak to akurat, bardzo często jest. Proszę bardzo, już tutaj wam, skopiuję, Ctrl+C, Ctrl+V, wiadomo. Jeżeli chcecie wejść i pojawić się na live i pogadać ze mną o tym, jakie horrory, thrillery, straszaki w ciągu ostatnich roku widzieliście, ale umówmy się, że staramy się skupić na tych nowych. Nie wracamy do tego, co było 40-50 lat temu. To proszę bardzo, teraz wam wrzuciłem link tutaj, wrzucam wam link w tym momencie na Instagramie, żebyście mogli spokojnie kliknąć i wbijajcie i będziemy sobie patrzcie, jaka choroba się włącza. A trudno, to już nie będę kombinował. Także wbijajcie i będziemy sobie, panie i panowie, gadać i mówić o tym, co tam się rzeczywiście dzieje. No, muszę powiedzieć tak, że zaczniemy może od. Mam teoretycznie tu ustawione wszystko. No jest od najstarszych, tak, no ale wiadomo, że to są 2024. Nie wszystkie będę omawiał, bo są takie, których po prostu nie znam, których po prostu gdzieś tam w żaden sposób nie kojarzę, nawet właściwie mogę dać na ekran obok, to będę wam udostępniał, więc w tym momencie będziemy mogli się jakoś do tego odnieść, panie i panowie, ale trzeba przyznać, że rok miniony dosyć fajnie horrorami stał. To rzeczywiście nie można powiedzieć, że nie. Będą polecajki, to też jest dobre, bo jestem ciekaw, jak wy to robicie. Mnóstwo osób, jeżeli chodzi oczywiście o październik, po angielsku oczywiście Oktober, dużo właśnie osób robi 30 dni Halloween, tak, że codziennie ogląda jakiś horror, jakiś straszak, żeby rzeczywiście coś się działo. Jak to jest u was? Czy oglądacie takie rzeczy, czy jednak sobie odpuszczacie, czy stwierdzacie, a dobra, nie będę nic nowego, ale pamiętam przecież, podobał mi się Koszmar z ulicy Wiązów z 1984 roku. Tak, w tym roku ten film ma 40 lat. Piękna sprawa. Jak to jest u was? Dawajcie mi znać, czy was to interesuje. Nawet widziałem, obserwuję na Twitterze bodajże, albo na Instagramie, na jednej z tych dwóch platform, obserwuję między innymi oczywiście Roberta Englanda, znanego z roli Frediego. No i tam właśnie mówił, że jak najbardziej, to się nazywa chyba Spooktober, czyli zbitka słów spooky oraz October, czyli październik, że jak najbardziej tam polecajki jakieś wrzucał. To samo robił przecież Bruce Campbell, tak, Bruce Campbell, czyli Ash. Więc dawajcie znać, jak to jest u was. Tutaj patrzę, co piszecie. Katarzyna Dobek. A ja sobie zrobiłam w weekend trochę maraton z Fredim i Chuckiem, więc żadne nowości. Aha, no czyli odświeżyłaś to, co było rzeczywiście wiele lat temu, to, co działało. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze pamiętam, że była jeszcze jedna ankieta, co będzie po serii Hostel i wygrała seria Dzieci Kukurydzy. No to muszę to sprawdzić rzeczywiście, muszę to odświeżyć. 2 minuty do piekła ostatnio widziałem, pisze Martin Lisiewski. Aha, no to rzeczywiście w porządeczku. I słuchajcie, zaczniemy może właśnie od tych filmów, które tutaj są. Jak mówiłem, one są na Filmwebie ustawiłem, teoretycznie przynajmniej, ustawiłem oczywiście 2 filtry, właściwie 3. Po pierwsze ma być to horror, po drugie ma być to thriller, a po trzecie rok 2024, więc zobaczymy, jak to będzie. Ja oczywiście tak teraz sprawdzałem też, ile ja horrorów może nie tyle obejrzałem, bo akurat to jest liczba dużo większa niż tego, co oceniłem, bo chociażby nie brałem pod uwagę filmów, które omawiam w cyklu Kultowe Horrory, bo wiadomo, że akurat te są sprzed wielu lat. Czekajcie, to muszę zmienić tło, bo jakieś takie mam fioletowe, a wiem, że tutaj można było dać takie ładne tło, które mi się ostatnio podobało, które mieliśmy podczas rozmowy. O, jest takie fajne, tak się animuje. Więc rzeczywiście jak to było. Więc jeżeli macie, panie i panowie, jakiś typ, dawać będziemy robić, bo akurat list typu top 10, jeżeli chodzi o straszaki, to było dosyć sporo na kanale, bo tak sobie tylko teraz przypomnę, jest lista 10 gwiazd Hollywood, które zaczynały w horrorach. I jak się łatwo domyśleć, jest to o top 10 o aktorach i aktorkach, które zaczynały swoją karierę w straszakach. No akurat tutaj padło nazwa, imię Freddy. No wiadomo, Freddy Krueger, Koszmar z ulicy Wiązów, no to wiadomo, że Johnny Depp tam zaczynał. W tym momencie jest już mega wielką gwiazdą. Jennifer Aniston zaczynała od Leprykona, panie i panowie, więc jak najbardziej tak to rzeczywiście tak to wyglądało. Przepraszam, że nawet wrzucę wam teraz ten link na czacie, będziecie mogli sobie spokojnie obejrzeć później po raz wtóry materiał. Był też materiał, aczkolwiek to już o starszych filmach, czyli top 10 horrorów na Maxie, czyli na platformie niegdyś znanej jako HBO Max, czy HBO Max, jak to woli. Teraz po prostu już Max. I akurat tam jest wszystko. Jest Schwarzmydło i
i powidło wam w tym momencie też wrzucę, a co se będę normalnie, dzisiaj będę wrzucał dużo takich rzeczy. Mogę se, to se wrzucam, jak tu mawiałem. Witam bardzo serdecznie Irena, Frydrycha, Tomasza i Kasiulę na Instagramie. Fajnie, że jesteście. O, proszę bardzo, jest i Oliver. Cześć, Oliver, cześć, Kopelat. Witam również Adalet. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj gadamy o horrorach, ale tych najnowszych, tych z minionego roku. Więc słuchajcie, zaczniemy od zupę krem z tej dymi. Proponujesz, motyw jest taki, że tak, ona będzie rzeźbiona, bo to oczywiście, że będzie rzeźbiona w Irlandii, zresztą z Irlandii się wywodzi Halloween, będzie rzeźbiona jak najbardziej, będzie wycinana tam do środka świeżka, a zupa, no będzie, oczywiście, że tak. Wiktor już prosi o tą zupę dobre 2 miesiące, no ale tak dynie nie zawsze są dostępne. Więc słuchajcie, panie i panowie, jakby tutaj się pojawiały jakieś filmy, to mówcie, że nagle powiedzmy, o, to znam, to kojarzę, będziemy się zastanawiali, czy to jest coś wartego obejrzenia. Trup, panie i panowie, thriller, kryminał, no to chyba rzeczywiście nie, tutaj kolejny, jest horror, Mr. Sleep. Dajcie znać, czy oglądaliście Mistera Sleepa. 9 osób chce zobaczyć, więc możliwe, że nawet jeszcze tego filmu nie miał premiery, bo to czasami jest tak, czy to był nie, to nie jest tak. No ale chyba jeszcze nie miał swojej premiery, bo skoro tylko tak. Cold Road również nie kojarzę, także ja nie będę się zatrzymywał na filmach, których nie kojarzę w żaden sposób, bo to akurat niespecjalnie coś tam może być warte omówienia w ogóle, no bo to akurat czasami tak jest. Popatrzmy, tutaj jest Stree, pierwszy film, komedia horror. No tych jak na lekarstwo trzeba przyznać, bo chyba oprócz strasznego filmu, no to niespecjalnie. No wiem, że kilka tam jakichś prób było, no ale to nie zawsze to wychodziło. Po wydarzeniach, a to jest druga część już, więc pierwsza musiała odnieść w miarę sukces, powiedzmy. Po wydarzeniach z filmu Stree miasteczko Chander znów jest nawiedzane. Tym razem kobiety są tajemniczo porywane przez przerażającą bezgłową istotę. Ponownie to Vicky i jego przyjaciel muszą uratować swoje miasteczko bliskie. Okej. No tutaj widzę, że ocena 5,2, no więc teoretycznie nie jest super świetnie. Nie jest super fajnie, nie ma żadnych znanych osobowości. Box Office, no powiedzmy, na całym świecie jest 7,4 miliona. No jeżeli film kosztował oczywiście jak grosze, jak zawsze, no to wiadomo jak to może wyglądać. Domyślam się, że te, które są oznaczone oczkiem zielonym, no to jak najbardziej dopiero będą się pojawiały, więc będziemy patrzeć, co tutaj będzie wyglądało. O, proszę bardzo. Pierwszy się pojawia, panie i panowie, Omen Początek. Jak widzicie, dałem 7. The First Omen, taki jest tytuł. No i rzeczywiście jest to akcja tego filmu toczy się, no można by powiedzieć, przed jedynką, tak? No stąd Omen Początek. Rzeczywiście jest to produkcja, którą mogę jak najbardziej polecić. Wiecie, znacie moje oceny. 1,5 odradzam, 6,10 jak najbardziej można sobie spokojnie obejrzeć. Ale co mi się podobało właśnie w tym filmie, to jest to, że troszeczkę inaczej potraktowali scenariusz. To znaczy nie tak na zasadzie, o mamy znowuż kolejny Omen. No wiadomo, Omen był omawiany w cyklu kultowe horrory, więc było to zrobione w ten sposób, ale chodzi o to, że nie, o znowuż kolejny, tak, nie. Mieliśmy doprowadzone do początku i mimo, że wiedzieliśmy, jak to się zakończy, bo wszyscy pamiętamy oczywiście Omen z Gregory Peckiem, no to akurat teraz jakoś to było zrobione dosyć lepiej, no, dużo lepiej. Ja dałem 7/10, widzę ocena krytyków 7,3, ocena widzów 6,3. Dajcie znać, panie i panowie, Omen. O, będziemy robić w ten sposób, że oceniamy filmy. Proszę bardzo, Omen, początek. Wpisujcie, jaka ocena, jaką ocenę, jeżeli oczywiście było ci dane zobaczyć, jaką ocenę wystawiłaś Omenowi, bo jestem ciekaw, jak to było. Ja tutaj już patrzę co się dzieje, co tutaj piszecie. Lancel pisze, net mi się zawiesił, raz jeszcze witam. Ja raz witam cię jeszcze również. Propozycja dla Marcina za rok live z widzami, że widzowie mogą wejść i połączyć i pogadać, polecić jakieś horrorki. No właśnie teraz, Oliwier, jest ten live. Przecież mówiłem wcześniej, że jak najbardziej można wejść, pogadać. Nawet wrzucę jeszcze raz link. On jest co prawda przypięty na YouTubie, ale ja będę go co chwilę wrzucał. Proszę bardzo, jeżeli masz ochotę, stary, wbijaj i mówimy tylko o w miarę nowych horrorach, z tym z 2024. Jeszcze wrzucę też oczywiście na Instagramie, także możecie, o to chodzi, może byście wchodzili, wbijali i mówili, jak to u was jest. Patrzymy, Omen, Lancel pisze, bardzo dobry film, byłem w kinie, jestem zadowolony, ale ostatnio dodali na streaming niby praktycznie to samo, ale czy warto? A to chyba nie Omen.
Dodany streaming niepokalany. Aha, niby to niepokalana to akurat nie specjalnie, także jest obejrzane. 8/10 Lancel pisze. No rzeczywiście, dużo lepiej niż ja. Znaczy nie dużo, ja dałem 7/10. Także w porządku, wpisujcie. Jeżeli widzieliście, to dajcie znać. Ja sobie łyknę herbatkę. Akurat dzisiaj Earl Grey z cytrynką i brązowym cukrem, bo wiadomo, pora taka niekoniecznie. U nas dzisiaj szału z temperaturą nie ma, było zaledwie 12 stopni. No ale to akurat tak, tego się można było spodziewać, panie i panowie. Dobra, Omen polecam, panie i panowie, polecam, nie ma co gadać. Omen to rzeczywiście dobra produkcja. Love Lies Bleeding, thriller. No to sobie odpuszczamy. Oczywiście thriller psychologiczny. Wiadomo, pisałem thriller, no bo nie zawsze filmy straszne są kategoryzowane jako horrory. Aha, Jason pisze, że Omen początek 7,5/10. No więc bardzo ładna też ocena. Popatrzmy. Stowarzyszenie Umarłych Gwiazdorów, Dead Talents Society. Popatrzmy, czyli też komedio-horror. Zjawa świeżo zmarłej młodej dziewczyny próbuje zaistnieć w pośmiertnym show biznesie. Orzesz w mordę. Bo duchy też mają karierę, rywalizują o kliki, walczą o wysokie współczynniki straszenia, a także bez skrupułów podkładają sobie świnie. Co tutaj się dzieje w ogóle? Co tutaj się dzieje? Cześć Kebabkilla, witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, czy znacie film Stowarzyszenie Umarłych Gwiazdorów? Ja nie kojarzę, ale je sobie zaznaczę, bo chcę obejrzeć, bo to brzmi ciekawie. No, azjatycki film oczywiście z Tajwanu tym razem, więc no, nie, zwiastun nie, bo żeby nie wyleciały prawa autorskie, ale wygląda ciekawie. Cześć Kinga Grzesik, witam cię również bardzo serdecznie. Dzisiaj gadamy sobie, panie i panowie, o horrorach, o najciekawszych produkcjach minionego roku. Jeżeli macie ochotę wejść, jak najbardziej podzielić się swoimi polecajkami z roku 2024, no umówmy się, że 2024, to jak najbardziej możecie wbić i jest link na czacie, on wam pozwoli, klikacie na niego i to was przenosi tutaj do studia i w tym momencie ja was włączam i mówicie, co jest grane. Stowarzyszenie Umarłych Gwiazdorów brzmi bardzo ciekawie. Trzeba będzie pewnie zobaczyć, może będzie rzeczywiście interesujący. Patrzmy dalej, co tutaj się dzieje. Roadhouse. No Roadhouse to nie jest horror, ale thriller. No dobra, niech będzie. The Deliverance, Wybawienie. Dajcie znać, czy widzieliście tenże film. Wybawienie The Deliverance. Ocena 4,6. No więc można powiedzieć nie, raczej niespecjalnie. Samotnie wychowująca dzieci Bonnie Jackson wprowadza się do nowego domu, ale okazuje się, że zamieszkują go przerażająca istota. Aha, film inspirowany. No czyli standardowo jest tutaj, że widać, że nawet w opisie się nie popisali scenariuszowo. Glenn Close w takowej produkcji. Monique, proszę bardzo. Omar Epps, jak ja go dawno nie widziałem w czymś sensownym. No rzeczywiście jakoś to tak wygląda. Nie znasz filmu? Ja też niespecjalnie go kojarzę, wiesz? Nie kojarzę. Nie będę sobie zawracał głowy, bo jeżeli film ma ocenę 4,6 od 5,000 ludzi, no to znaczy, że to nie jest super produkcja, więc sobie odpuścimy i nie będziemy patrzyli dalej. Dramat, akcja, nie. Widzicie, no niby jest wszystko w porządku, niby, że horror, ale dużo jest takich, które mają dopiero się pojawić. O, słuchajcie, tutaj jest produkcja Bag of Lies. Tytuł polski, nie ma polskiego tytułu, czyli Worek Kłamstw, Torba z kłamstwami, jak zwał, tak zwał. No niestety nie ma opisu. Ktoś występuje jakiś w miarę ciekawy? No nie, no chyba rzeczywiście takich polecajek na filmy by trzeba się wystraszać. Właściwie wystrzegać, powinienem powiedzieć, bo akurat niekoniecznie. Panie i panowie. Ostatnio widziałem fajny, bo tutaj wyświetliło mi się, ponieważ pojawił się Hello Ken, how you doing, man? Pojawił się Ken Carpenter, panie i panowie. Możecie go oczywiście kojarzyć chociażby z filmu Hellraiser 3, ale niedawno Ken mi wysłał właśnie zwiastun do nowego filmu, w którym występuje. Aż nawet sprawdzę, żeby nie pomylić tytułu, bo rzeczywiście to wyglądało w miarę fajnie. Proszę bardzo. Tak, jak najbardziej. Tutaj mam. Tytuł tego filmu, panie i panowie, to Bad Fish. Ja wam pokażę go, gdzie ja to mam tutaj, żebym musiał. Aha, to muszę wyłączyć na początek, na chwilę i udostępnię wam tutaj to. Proszę bardzo, to jest thriller, aczkolwiek widziałem zwiastun. Nie będę wam go udostępniał, bo nie wiem, czy mogę wam go udostępnić, ale rzeczywiście dosyć ciekawie to wygląda. Podoba mi się to i mam nadzieję, że przy okazji premiery tego filmu będziemy mogli sobie coś więcej z Kenem pewnie pomówić.
no ale rzeczywiście tak to jakoś wyglądało. Nie widziałem tego filmu. No widzisz, tutaj mnóstwo osób nie widziało tego filmu, dlatego on ma, mowa oczywiście o Bag of Lies, słabe oceny, ale lecimy dalej. W ogóle chyba będę starał się skupiać na filmach, które gdzieś tam skądś kojarzymy. Podwodna pułapka, no to może niekoniecznie. Powrót do Silent Hill, a to dopiero będzie, także to chyba jest za czas jakiś. Panie i panowie, no niewiele. Dopiero co powiedziałem, że jednak horrory stoją mocno w tym roku, a tutaj tak słabo. Proszę bardzo. VHS Beyond, czyli produkcja, która skądś tam kojarzę, która rzeczywiście jakoś tam brzmi znajomo. Czyli VHS Beyond, VHS Beyond. Ten film nie ma oczywiście zarysu fabuły, ale obejrzało go już kilka osób i no, światowa premiera była 20 września, czyli w Polsce się pewnie pojawi w przyszłym roku, bo wiemy, że oczywiście, że Polacy no tak niekoniecznie radzą sobie. Proszę bardzo, jest Justin Long, oczywiście ci, którzy znają Longa, to przynajmniej mogą go kojarzyć z filmu Tusk, czyli Kły, film Kevina Smitha, albo jak najbardziej Jeepers Creepers. To tam rzeczywiście Justin Long się pojawił, Katie Siegel, więc nie jest to osoba anonimowa. Słuchajcie, tutaj na razie widzę, że jest wielka posłucha. Słuchajcie, wpiszcie mi teraz na czacie, wpisujcie na czacie jedną produkcję z tego roku, którą byście mogli tutaj polecić, bo byłoby rzeczywiście mi niezmiernie ciekawie obejrzeć coś fajnego. Bo wiecie, najczęściej to jest tak, że oglądam film, bo muszę wam zrobić recenzję. Umówmy się, że w 8 przypadkach na 10 robię recenzję. Te 2 oglądam, bo chcę, mam ochotę, bo chcę sobie zobaczyć film, którego mogłem nie widzieć, który mogłem przegapić. A akurat bardzo fajnie jest z wami, bo mamy podobne gusty i często gęsto mi dajecie dosyć ciekawe filmy. Tutaj Wiktor pisze, Cisza nocna, nowy horror Bartosza Kowalskiego wchodzi do polskich kin 31 października. Ja wiem, znam ten film, bo widziałem zwiastun, no ale jak dobrze wiesz, Wiktorze, ten film raczej w Irlandii się nie pojawi. To nie są filmy Patryka Wegi, które można było zobaczyć, no niestety tak to jest. Mam nadzieję, że go obejrzę, no ale recenzji raczej z niego nie będzie, z tego względu, że kiedy on dotrze na tam Netflixa czy na cokolwiek innego, no to już umówmy się, będzie przyszły rok, a to akurat no niekoniecznie jest sens wrzucać takie recenzje. No czasami tak, ale czasami nie. Tak patrzę, co tutaj się pojawi, na razie niespecjalnie widzę jakieś takie super fajne produkcje. A szkoda, bo rzeczywiście wydawało mi się, że było tego dosyć dużo, dosyć fajnych straszaków. Dobra, tutaj popatrzę na czat. When Evil Lurks. When Evil Lurks. Jaki jest polski tytuł tego? Dawajcie, bo ja tutaj sobie oczywiście zaznaczałem kilka produkcji, które sam omawiałem. When Evil Lurks. It Lives Inside. Nie. When Evil Lurks. Tak, mam rzeczywiście. Jest. Gdy rodzi się zło, taki jest polski tytuł. Ja ten film oczywiście, co tu dużo mówić, omawiałem i on jest rzeczywiście, zgodzę się z tobą, bardzo, Łukaszu, jest on bardzo krwawy. Wrzucę wam w tym momencie link do tegoż filmu, bo on był omawiany, no jakiś już czas temu, bo to jest kiedy? Tak, to było w marcu, więc rzeczywiście sporo czasu temu. Proszę bardzo, wrzucam wam recenzję tegoż filmu. Co mi się podobało, to tak naprawdę tutaj pojechali po bandzie. Się zgodzę z tobą, Łukasz. Sceny zaskakiwały, bo naprawdę nie można się było nie spodziewać, co się będzie działo i to jak najbardziej mi się podobało w tym wszystkim, że rzeczywiście zrobili dobrą produkcję, coś co wyłamuje się. Może też dlatego, że ten film to nie był mainstreamowy, tak? To nie był film robiony w Hollywood, tylko on był spoza jak najbardziej Hollywood, meksykański chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc bardzo mnie to cieszyło, że zrobili dobrą produkcję, zrobili coś ciekawego, coś co rzeczywiście można było sobie spokojnie obejrzeć i co rzeczywiście można było powiedzieć, o proszę bardzo, ten film zapamiętuję. To nie jest tak, że obejrzeliśmy i 2 dni później, ale co to ja oglądałem, niespecjalnie już pamiętam. Tutaj w międzyczasie przewijam różnego rodzaju rzeczy. Proszę bardzo, Obcy Romulus wrzuca Oliwier Straczewski. Zgadza się. Obcy Romulus to rzeczywiście zacna produkcja. Nie można powiedzieć, że nie. Zresztą podobał mi się ten film, bo dość powiedzieć, że poczyniłem przynajmniej 2 materiały odnośnie tej produkcji. Tak, Romulus. Nie tylko dla fanów serii. Także był omawiany również przeze mnie. Coś nowego, coś innego, coś odgrzewanego, można by powiedzieć w pewien sposób.
bo o ile akcja się rozgrywa pomiędzy pierwszą a drugą częścią, pojawia się tam Ripley, pojawia się tam Ellen Ripley. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest. Jeżeli chcecie wiedzieć, to musicie obejrzeć jeden z moich materiałów, czyli chyba Spoiler Talk, tak się nazywa. Akurat w tym roku było dużo tych materiałów, nawet ostatnio poczyniłem przy okazji Terrifiera 3, bo rzeczywiście bardzo, bardzo się Wam spodobała recenzja, więc później był materiał z ciekawostkami, a później był tak zwany Spoiler Talk. Ale rzeczywiście Obcy Romulus to jest niby odgrzewany kotlet, bo to nie jest coś super nowego, dużo ukłonów w stronę tego, co było wcześniej, ale rzeczywiście jak najbardziej jest to dobra produkcja i trzeba ją polecić, bo nie ma oczywiście innej możliwości. Nawet oczywiście Ctrl-C, Ctrl-V, no jak zawsze, standardowo, co nie? To jest przecież oczywista oczywistość. I tutaj wyłączamy i włączamy i będzie pięknie. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. I wrzucam Wam na czacie recenzję Romulusa, bo była poczyniona. Wiktor wrzuca substancja. Wiesz co, z tym filmem jest, znaczy ja mam taką zagwozdkę, ponieważ no ktoś może powiedzieć substancja, jak najbardziej straszak, ale jeżeli sobie przyjrzymy, no to substancja tak naprawdę straszakiem nie jest. Nie jest, aczkolwiek biorąc pod uwagę, co się dzieje, jakie jest zakończenie, jaka jest fabuła, no to trzeba powiedzieć jak najbardziej. To jest straszak, to jest horror, to jest coś, co trzeba rzeczywiście obejrzeć i tutaj nie ma dwóch zdań, bo po latach niebytu wraca nam w końcu Demi Moore, bo tak nawet w trakcie tworzenia tej recenzji starałem sobie przypomnieć, kiedy ja ostatnio w dobrym filmie, już nie mówię głośnym, ale w dobrym filmie widziałem Demi Moore i nie byłem sobie w stanie przypomnieć, wiesz? Nie byłem sobie w stanie ogarnąć, kiedy to rzeczywiście było coś sensownego, coś dobrego, a tutaj produkcja, troszeczkę taki kasus Nicolasa Cage'a oraz filmu Nieznośny ciężar ogromnego talentu bodajże, że ten film sprawił, że nagle Nicolas Cage ma drugą, trzecią, 58. młodość, ale rzeczywiście pokazał, że można i to się co jakiś czas zdarza oczywiście. Przypomnijmy sobie tylko Johna Travolta i Pulp Fiction i tak dalej, to rzeczywiście się dzieje, ale substancję jak najbardziej polecam. Słuchajcie, substancja, panie i panowie, jest tak, substancja, substancja. Wpisujcie, jak oceniliście substancję, bo jestem ciekaw, jak to było w waszym przypadku, jak rzeczywiście ten film był. Ja już sprawdzę i powiem wam, jak u mnie stanęło, jaka ocena substancja 2024. Ja temu filmowi, panie i panowie, dałem 9. Ja dałem 9/10, bo według mnie to było coś nowego, coś innego, coś odkrywczego po prostu. Nie zawsze to musi być no tak, slasher, facet wybiega z maczetą i jedzie z koksem. Piszcie, jak rzeczywiście, jak wy oceniacie substancję, bo jestem ciekaw. U mnie 9, bo rzeczywiście bardzo mi się ten film podobał. Wyżej niż wszyscy, no bo oczywiście widzowie dali 7,0, krytycy dali 7,9, ale akurat tak to rzeczywiście u mnie wyglądało. Pewnie z czasem ta ocena spadnie, bo bardzo często jest tak, że oglądam film, 2 dni później mówię, aha, to. Kiedy sobie ten film obejrzę ponownie, nagle stwierdzę, no dobra, rzeczywiście on aż tak super nie był i on na pewno nie jest super, nie jest na 9, ale podobało mi się w nim ta odkrywczość, to coś innego, to coś rzeczywiście, co było tak ciekawe, no nie takie sztampowe jak do tej pory. Wpisujcie, co tam myślicie o substancji, a ja sobie łyknę herbatki jak zawsze. O, nie ma tak się zrelaksować. Tylko przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj, ponieważ jest już za kilka dni Halloween, mówimy sobie o horrorach, o straszakach, o tych produkcjach, które rzeczywiście w ciągu minionych 12 miesięcy można było sobie spokojnie obejrzeć, no ale też takie, przed którymi odradzacie, że rzeczywiście nie ma co. Rafał ma recenzję substancji, no i bardzo dobrze, bo rzeczywiście Rafał się głównie taką produkcją zajmuje. Więc ja czekam, jak wpiszecie mi ocenę. Niby to teoretycznie ustawione jest od daty produkcji, no ale widzę, że teraz pojawiało się Uśmiechnij 2 tutaj na Filmwebie. Już wam pokazuję. Ja już mówię bez bicia, jeszcze tej produkcji nie widziałem. Ocena 6,4, krytycy dali 5,4. Więc Gwiazda Popu wyrusza w światową trasę, której towarzyszą niepokojące wydarzenia. Dajcie znać, czy rzeczywiście 2 jest
kopia na zasadzie zmieniamy, robimy tylko mocniej, więcej, głośniej, czy rzeczywiście dwójka to jest coś innego, coś lepszego, coś ciekawego, bo jestem rzeczywiście zaintrygowany, jak to pokazali. Film jest grany obok ciebie. No pewnie koło mnie niedaleko jest, no musi się pojawić. Nie, dziękuję bardzo, nie będę teraz odpisywał na Messengery. Kinga pisze, substancja 9/10, dosłownie 2 ostatnie minuty są No 2 ostatnie minuty są hardkorowe, wiesz, bo ten film można potraktować jako albo produkcję o samotności, bo to naprawdę główna postać dla bycia ciągle na topie zrobiła wszystko, dosłownie zrobiła wszystko, albo po prostu można potraktować jak ten film z przymrużeniem oka na zasadzie zobaczymy co tutaj się będzie działo i lecimy z koksem. Ostatnia scena, ostatnie 2 minuty to jest po prostu hardcore. I zakończenie po prostu, żeby nie zdradzać wiele, powiem tak, gwiazdorskie jest zakończenie. Jason Kruger rzuca substancja 8/10, no więc widzę, że cały czas pozytywne dajecie oceny i bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście to jest warte obejrzenia, panie i panowie. Tutaj Wiktor podrzuca Abigail, panie i panowie, horror Abigail. Aż muszę nawet sprawdzić, bo oczywiście nazwa brzmi znajomo, ale ja oczywiście pewnie nie kojarzę, mimo że Abigail, tak, jak najbardziej. Mam tutaj w tym momencie ciach, pach, prach, już wam pokazuję. Abigail, ocena 5/9, krytycy 5/6. No i tak powiedzmy, no może być. Grupa najemników porywa dla okupu małą balerinę. Dziewczyna skrywa jednak mroczny i śmiertelnie niebezpieczny sekret. No tak, jest wampirem, zresztą tutaj widzimy na tymże zdjęciu. Nie widziałem, chcę go obejrzeć. Domyślam się, że już pewnie gdzieś tam jest dostępny. Amerykańsko-irlandzki. Irlandczycy teoretycznie powinni mieć dobre horrory, wiadomo, no, stąd się mnóstwo oczywiście produkcji wywodzi. Zresztą nie tak daleko mnie jest dom, w którym mieszkał, i teraz mam zagwozdkę, bo już w tym momencie zapomniałem, albo Mary Shelley, albo Bram Stoker, któreś z tych dwóch mieszkało, tworząc swoje dzieło, no ale ostatnimi czasy nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. No ale jeżeli widzieliście Abigail, ja nie będę się wypowiadał, jak mówiłem wcześniej, nie widziałem, dajcie mi znać, jak to było. Abigail. Jak to według was jest? Jak oceniacie? Czy to jest rzeczywiście dobra produkcja, czy jednak no Abigail, tak jak tutaj ludzie piszą, że takie 6/10 na zasadzie, no krótko mówiąc, może być, ale już jutro się zastanawiasz, ale co to za film, co to za produkcja, bo jest sztampowa, bo nie jest ciekawa, bo nie jest po prostu rewelacyjna. Dajcie znać, jak to jest w waszym przypadku, bo tak na dobrą sprawę takich sztampowych straszaków jest całe mnóstwo i my dobrze wiemy, że tych horrorów jest od groma, ale jestem ciekaw właśnie co wy powiecie, jak to jest Abigail, jak byście ocenili tą produkcję, oczywiście pod warunkiem, że widzieliście. Tutaj widzę, że mnóstwo jest kina europejskiego i azjatyckiego, ale które mają mieć dopiero premierę. Jak dopiero premierę? Jak już jest końcówka października, więc byłoby fajnie, mi się wydaje, jakby film to chyba jakoś lepiej sobie ogarniał. Tutaj jest oczywiście, teraz pojawia się Romulus, obcy Romulus, jak najbardziej, no to Nosferatu, ale to jeszcze nie, bo jeszcze nie było premiery tegoż filmu. Oto jakieś w ogóle filmy typu tworzone na kanał Sci-Fi, więc rzeczywiście nawet nie będę się nimi zajmował, chyba rzeczywiście ten film tak, ja nieraz na niego narzekam, ale to chyba mam powód, żeby w końcu się z nim rozstać, no ale zobaczymy. O, jest kolejna produkcja i też irlandzka, panie i panowie. No widzę Joker, Abigail nie widziałem, Jason Abigail akurat nie widziałem, no wcale się nomen omen nie dziwię, bo jeżeli po zwiastunie w 99 przypadkach na 100 w zwiastunie dostajemy te najlepsze, najciekawsze, najbardziej intrygujące nas sceny, tak? Jeżeli film jest oparty na efektach specjalnych, no to co się tam dzieje? Jeżeli oczywiście musi być pokazany wampir, duch, czy jakiś tam inny Jason nomen omen Kruger, no to tak, to musi być pokazane, a jeżeli w zwiastunie tego nie ma dobrego, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo słabo. Pozdrowienia kolego od biesiadów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich biesiadników z Kanady. Fajnie, że jesteście, że oglądacie, aczkolwiek dzisiaj będzie o straszakach, dzisiaj jest o horrorach, więc uważaj, Sebastian, bo czasami jak pokazujemy, to mogą być zdjęcia nie bardzo straszne, bo to wiadomo jest tylko filmweb, ale jakieś tam,
które zapadają w pamięć. Alicia Weir jako Abigail i Melissa Barrera błyszczały w tym horrorze, pisze Wiktor. Ale widz, Wiktorze, w tym momencie jest ponad 20 osób tylko i wyłącznie na YouTubie, no i nikt nie widział. Abigail będzie na streamingu, pisze Halfish. No pewnie tak, aż nawet sprawdzić, gdzie to jest, sprawdzę, czy to się rzeczywiście już gdzieś opublikowali, gdzie to może jest. Abigail, gdzie można obejrzeć online. Okej, rozumiem. Jest, panie, panowie, jest na streamingu, już pokazuję wam, bo akurat film ma taką opcję, można sobie zobaczyć na TV Smart, na Prime Video, na Rakutenie jest, na Premier Kanal Plus i na Apple TV Plus. Wszędzie oczywiście można sobie wypożyczać, więc jeżeli ktoś ma ochotę wydać 15 złociszy, to proszę bardzo. Ja tego filmu nie polecę, ani nie powiem, że jest zły, bo jak mówiłem wcześniej, nie widziałem go, więc nie mogę powiedzieć, że to rzeczywiście jest produkcja zła, dobra albo jakakolwiek inna, bo mam taki zwyczaj, że jeżeli nie widziałem, to nie będę omawiał. Słuchajcie, kolejna produkcja, która jest może nie tyle, że bliska mojemu sercu, co blisko niej byłem. The Watchers. Czemu? Ponieważ w momencie, kiedy córka M. Night Shyamalana, czyli Ishana Shyamalan, kręciła ten film w Galway, ja tam byłem niedaleko planu i sobie mogłem zobaczyć jedną, dwie rzeczy. Zresztą też była, z tego co pamiętam, też była recenzja na kanale, aż muszę ją znaleźć, bo rzeczywiście, jest jak najbardziej. Czy The Watchers to kopia Osady? No rzeczywiście taki jest mój tytuł tejże recenzji i w sumie nie ma się co dziwić, bo no, w pewien sposób można powiedzieć tak, jak najbardziej The Watchers to jest kopia Osady. Proszę bardzo, Ctrl-V. Już wam wkleję, możecie sobie patrzeć. Ten film jest bez polotu, w nim nie ma nic nowego, nic ciekawego, nic intrygującego. Widzicie, ja dałem 3/10. Tyle brakowało, a byłaby to recenzja Bluzgana, aczkolwiek ten film się, powiedzmy, technicznie nie najgorzej ogląda. 3,8 od krytyków, 5,2 od widzów. No więc rzeczywiście cała trójka powiedziała: nie, no dajcie spokój, to jest słaba produkcja i to się rzeczywiście nie da oglądać. A co było z wami? Czy widzieliście The Watchers, panie i panowie? Wpisujcie mi, czy widzieliście i dajcie znać, jakie są wasze oceny tegoż dzieła. Byłem ciekaw, ponieważ raz znam to miejsce oczywiście, bo Galway jest, no umówmy się, bo teraz jest autostrada, obwodnica, to powiedzmy w 2 godziny do Rogatek mogę dojechać od siebie z Clonmel. No ale rzeczywiście byłem ciekaw, ponieważ tak, pojawia się Dakota Fanning, no, która rzeczywiście na horrorach, na straszakach, można powiedzieć, zjadła zęby. Olwen Fouéré, bardzo ją lubię. Kobieta o bardzo charakterystycznej twarzy, o bardzo charakterystycznym urodzie, więc rzeczywiście zapada w pamięć i to mi się spodobało. No, fantastyczne zwierzęta, widzicie, tutaj się pojawiła się również w Wikingu między innymi, no dużo jeszcze innych ciekawych produkcji, zakończyć wyłącznie zwiastun, żeby mi potem nie wleciały prawa autorskie, no ale rzeczywiście jakaś taka zapowiadało się ciekawie, zapowiadało się intrygująco. No i o ile M. Night Shyamalan ma w ten sposób, że jego produkcje, umówmy się, co druga jest dobra, no bo zaczął, wiadomo, od Szósty Zmysł, potem był Niezniszczalny, który no na dwa razy babka wróżyła, potem były chyba Znaki, potem Osada i tak dalej, no to rzeczywiście tutaj, jeżeli pani Ishana tak zaczyna, no to niekoniecznie wesoło. Servant. Tak, to jest kolejna produkcja od niej, czy ona już była, czy ona dopiero będzie, a to jakiś sezon rzeczywiście, no, także serial, przepraszam, także niekoniecznie. Joker nie widziałem, Wiktor nie widziałem i wcale mnie to nie dziwi, bo rzeczywiście The Watchers to jest, no, taka produkcja, którą, no co tu dużo mówić, 3/10 to nie mogę powiedzieć, że polecam, to jest po prostu, panie i panowie, dno. A ja tylko przypomnę, że dziś sobie gadamy o horrorach, o straszakach, jeżeli chcecie wejść na żywo i pogadać, proszę bardzo, wrzucam wam w tym momencie link. Klikacie na niego, to jest link do aplikacji Restream. Ona tam oczywiście musicie się zalogować, powiedzieć tak, jak najbardziej chcę pogadać i wbijacie i tutaj będziemy sobie gadali razem na czacie. No wiadomo, że linka jest, bo linka oczywiście musi być, nie ma innej możliwości. The Watchers 4/10 ujdzie, ale nic ciekawego. Adalet pisze, no według mnie 4/10 już taka ocena troszeczkę słaba, co nie? Niekoniecznie. Tak, do Terrifiera spokojnie, Wiktor, dojdziemy, bo to rzeczywiście tak chcę troszeczkę bardziej chronologicznie w pewien sposób. Tutaj jest zagwozdka, ponieważ film mi podrzuca horror, komedia sci-fi, czyli Pogromcy Duchów, panie i panowie. Pogromcy, gdzie to jest? Tutaj tak, Pogromcy Duchów Imperium Lodu.
Rzeczywiście ja dałem temu filmowi 7/10. Mm, za wysoko, wiem i za chwilę pewnie obniżę. Krytycy dali 4,7 i tutaj jest 6. Ja nie dam 7/10, tylko zmienię na 6, ale pewna nutka nostalgii jest. No tutaj nawet na zdjęciu widać, że pojawia się Dan Aykroyd. Pojawia się w filmie również Bill Murray, a także Ernie Hudson, jeżeli pamięć mnie nie myli. Oczywiście nie mógł się z przyczyn oczywistych, panie i panowie, pojawić Harold Ramis, bo rzeczywiście niestety z nami go nie ma. O, jest tak, jak najbardziej Ernie Hudson. No ale rzeczywiście taka powiedzmy nutka nostalgii, to bardziej się tym kierowałem robiąc recenzję i oceniając ten film. Tutaj wam już skopiuję, żebyście mogli spokojnie dać znać, co myślicie na temat produkcji Pogromcy Duchów Imperium Lodu. No w tym momencie już jest zapowiedziane dużo więcej, bo pamiętam, że było to, teraz, że powiedzieli, że będzie kolejny film, kolejny serial, chyba nawet animacja, więc rzeczywiście jak widać doją naprawdę. Włoska firma Monakasu, czyli Szmal, musi dodrukowywać pieniądzury, bo rzeczywiście tego jest całe mnóstwo, co oni tam chcą robić, no ale to już akurat na tym nie przeskoczymy. Tutaj patrzę, jakieś kolejne produkcje, Krzyk, jakiś Losing, a to nie, jakaś tam dramat thriller, to może niekoniecznie będziemy się na ten temat rozwijać. Proszę bardzo. Już tutaj patrzę, co piszecie. Tak, oceniajcie Imperium Lodu. Fajnie, widzę, są dwie produkcje, zaraz do nich przejdziemy, bo tutaj też mi się pojawiło kilka rzeczywiście rzeczy od Filmwebu, coś, co może być rzeczywiście interesujące, ciekawe. Jason pisze, że Imperium Lodu 6/10, Dziedzictwo 7/10. Aha, rzeczywiście, bo były dwie części w tym momencie. No, nie mówimy o tej części z pogromczyniami duchów, bo to akurat rzeczywiście bardzo słaba jest oceniona produkcja. Tutaj jest od Wiktora, Lisa Frankenstein, panie i panowie, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest z zeszłego roku. Już tutaj sprawdzimy na Filmwebie, co to jest. Lisa Frankenstein. 2024 rok, jak najbardziej. Już tutaj wam, panie i panowie, pokazuję. Kojarzę to nazwę, ale niekoniecznie, że tak powiem, widziałem. Splot wydarzeń przypadkowo ożywia cmentarny posąg. Włamuje się do domu Lisy, która postanawia ukryć go przed najbliższymi. No to rzeczywiście bardziej horror, komedia. Mówiliśmy, że akurat horrorów i komedii trochę mało, a tutaj jednak akurat już trzecia, o której dzisiaj mówimy. Cole Sprouse, jego kojarzy, i Katrin Newton jak najbardziej też. Ktoś jeszcze? No nic. Dajcie znać, czy widzieliście Lisę Frankenstein, czy to było dobre, no bo tak, krytycy dali 5,3, tutaj widzę, że jest 5,6 wrzucone przez widzów, no więc jak dla mnie, taka, że powiedzmy może być, ledwo się łapie na to, żeby było do zobaczenia, a pewnie znając życie jest dostępne na VOD, pewnie, że tak, możecie obejrzeć na Prime, na Apple TV+, czyli za 15 zł pisze. Ostatnio co mi Maja mówiła, że już jest Deadpool i Wolverine. Ja mówię, o to super, obejrzymy sobie z moją kobietą po raz wtóry. No ale jest jak bardziej na Amazonie, a można sobie za 15 zł go obejrzeć, a to niekoniecznie sobie poczekam, aż to będzie wszystko wyglądało dobrze. Resetuj, nie pomniejsze mi się tutaj, co to jakieś normalnie, jakieś fiobździu, panie i panowie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, bo będę poprzypominał, co mi szkodzi, że październik jest miesiącem udostępniania. Oczywiście, że tak. Czyli o co chodzi? Już wam w skrócie, panie i panowie, mówię. Wszystkie te materiały, które są publikowane, a w październiku było ich dosyć dużo, chciałbym, ażebyście udostępniali sobie gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych i wśród osób, które zrobią to, będzie jak najbardziej losowana ta jedna, która będzie miała możliwość w grudniu podczas odcinka podczas charytatywnego quizu filmowego, gdzie będziemy zbierać pieniądze na Sie Pomaga, zmierzyć się z tuzami polskiego internetu, polskiej myśli recenzenckiej, sprawdzić swoją wiedzę w quizie filmowym oczywiście. W tym momencie jest już potwierdzony jak najbardziej Lincoln, będzie Rafał z kanału Galeria Horroru, będzie Marcin z kanału Halfish, będzie Potwornicka z kanału Konglomerat Podcastowy, więc rzeczywiście jest z kim się zmierzyć, tylko trzeba wziąć i udostępniać. Tak to będzie wyglądało. ZKS, cześć bardzo serdecznie. Siemano mistrzu, zrobisz jakąś swoją listę popieprzonych horrorów, pozdrawiam cię. No to musiałbyś sprecyzować, o co chodzi, czy to takie, wiesz, beznadziejne, czy takie po prostu totalnie zakręcone, gdzie rzeczywiście dzieje się naprawdę mnóstwo.
ale domyślam się, że raczej pewnie ten. Wiesz co jakiś czas, mówiłem wcześniej, że co jakiś czas się pojawiają listy takie dziwne, jak na przykład wcześniej pojawiła się lista 10 gwiazd z Hollywood, które zaczynały w horrorach, tam na przykład Jennifer Aniston czy Johnny Depp, albo Renée Zellweger czy Matthew McConaughey, albo top 10 najlepszych horrorów na Maxie, czyli na platformie Max. Pewnie, że tak, jeżeli tylko chcecie, to daj znać. Tylko też napisz mi ZKS, jakie kryterium bierzemy, wiesz, bo może się okazać, że jakieś takie totalne, gdzie fabuła jest dziwna, niepotrzebna, a może być różny. Wiktor pisze, że reżyserką tego filmu jest Zelda Williams, córka Robina Williamsa. Aha, dobra, no to w porządku. No ale to wiesz, też nie jest jakiś taki wyznacznik, że to wszystko przejdzie. Wszystko przejdzie. Gdzie udostępnić? Na jakich platformach? Gdzie chcesz, Oliwier. Naprawdę, jeżeli jesteś aktywny na Facebooku, udostępnij na Facebooku. Jeżeli masz konto na Twitterze albo na platformie X, jak tam zwał, tak zwał, proszę bardzo, zrób to tam. Jeżeli wolisz na Threads albo na LinkedIn, jak najbardziej śmigaj. Nie ma najmniejszego problemu. To nie jest tak, że ja nagle, będę weryfikował, muszę sprawdzić wszystkich. No nie, no po prostu chodzi o to, żeby kanał rósł, żeby coraz więcej nowych osób do nowej osób docierać i tak dalej, i tak dalej. Gdzie udostępnisz, to już tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Typu Cannibal Holocaust, Necromantic i tak dalej przez ZKS. No to rzeczywiście byłaby hardkorowa lista. Tym bardziej, że no ja gros tych filmów nie znałem, więc musiałbym na przykład przyjąć powiedzmy jakąś ocenę typu 10 najlepszych, najbardziej porąbanych filmów według na przykład Filmwebu czy tam IMDb. Ale coś takiego jest do zrobienia, sobie to zapiszę. Zapiszę, bo akurat czat, z tego co pamiętam, chyba na Instagramie się nie zapisuje. Najbardziej porąbane horrory. Top 10. Nie obiecuję, kiedy będzie, ale możliwe, że kiedyś się tam jak najbardziej pojawi. Dobra, mamy tutaj kolejną produkcję, którą jestem ciekaw, ponieważ jeszcze jej nie widziałem, a jestem ciekaw, co wy mi powiecie, panie i panowie. Chodzi o film, który miał swoją premierę niedawno, bo chyba z tydzień albo 2 tygodnie temu, a mianowicie miasteczko Salem, panie i panowie. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli, co wy myślicie o tejże produkcji. Średnia 4,7 widzów, krytyków 4,4. Jarek, zaraz ci odpowiem na twoje pytanie. Pisarz wraca do rodzinnego miasta tylko po to, by odkryć, że wszyscy, których znał, są teraz wampirami. Także dajcie znać, co myślicie o tejże produkcji. Kto się tutaj pojawia w tym filmie. No tak patrząc, to chyba niespecjalnie znane postacie, co akurat mnie nie dziwi, bo to w Straszakach bardzo często gęsto jest tak, że nie dostajemy dosyć znanych aktorów. Ale no, jestem też ciekaw, czy to w ogóle ma się w jakiś sposób mm, do filmów, serii filmów, które rzeczywiście były znany wcześniej oczywiście, Salem's Lot. Czy to jakoś tak to rzeczywiście wygląda, bo jestem ciekaw. Dajcie mi znać, jeżeli widzieliście, jaka jest wasza ocena? Czy rzeczywiście ta produkcja wzbudza wasze zainteresowanie? Czy to jest rzeczywiście coś ciekawego, coś interesującego? Czy jednak rzeczywiście, skoro ludzie dali 4,7, krytycy 4,4, no to jest to produkcja, którą spuśćmy story na te spory i pomówmy o Batorym. Jason pisze, że tej nowej nie widział jeszcze. Aha. No dobrze, dajcie znać, czy wy widzieliście miasteczko Salem. Nieważne, gdzie oglądacie, bo panie i panowie, jak ostatnimi czasy tak mam w zwyczaju, nadajemy dzisiaj na 5 platformach, czyli jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na LinkedIn, a także na Instagramie. Także jakoś tak to dosyć fajnie wygląda. Już tutaj patrzę. Okej, w porządku. Nie ma nic na razie, więc Wiktor podrzuca nam Platformę 2, panie i panowie. No, czy ja wiem, czy traktować ten film jak horror? Nie bardzo chyba, nie bardzo. Chociaż z drugiej strony nie takie rzeczy się pod horror podpinało, więc różnie. Ale Platforma 2 to nie jest produkcja, którą mogę polecić, bo ja ten film obejrzałem z tego względu, że widziałem jedynkę i według tytuł to jest hiszpański film, tak, oryginalny tytuł hiszpański to jest El Hoyo. I według mnie, jeżeli chodzi o Platformę 2, to jest to film do El Hoyo niepodobny, bo rzeczywiście w nim się nic nie zgadzało. O, proszę bardzo, ZKS pytał o porąbane filmy. To jest porąbany film, bo tak naprawdę fabuła niespecjalnie istnieje, niespecjalnie cokolwiek się z tą fabułą dzieje logicznego, co można by powiedzieć, jak najbardziej to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. No tak niekoniecznie Platforma 2 robi mi robotę, panie i panowie.
tak przeglądam ten film web i tutaj widzę, że niespecjalnie jest dużo, ale chciałem się zatrzymać na produkcji, którą ja osobiście recenzowałem. Jak to tu jest, proszę bardzo. Muszę ją tylko na Filmwebie znaleźć. O, jest. Co prawda jest to film z 2022 roku, ale polską premierę miał pod koniec 2023 roku, panie i panowie. Więc no, gdzieś tam się powiedzmy łapie w to wszystko. Dobry piesek. Akurat miałem możliwość obejrzenia, ponieważ, no, krótko mówiąc, tutaj będę śniał. Dystrybutor tego filmu podrzucił mi Velvet Spoon, podrzucili mi ten film, żeby zrobić, obejrzeć. Dziwna produkcja, film skandynawski. Cześć, Film Planeta, witam cię bardzo serdecznie. Przystojny, lecz samotny miliarder poznaje na Tinderze studentkę i zaprasza do siebie. Oczarowana dziewczyna przeżywa szok, gdy odkrywa Franka, jego czworonoga. No oczywiście Frank jest pieskiem, ale jest człowiekiem jako przebrany za pieska. No film rzeczywiście porąbany jak mało co, a zakończenie jest naprawdę zakręcone jak muszla klozetowa po ogórkach, mówiąc brzydko. Aczkolwiek film robi wrażenie, także jak najbardziej trzeba byłoby o nim wspomnieć. Army of the Dead. Jarek pyta się, czy nam Army of the Dead. Zobaczę, czy chodzi mi nam o ten sam film. No ale chodzi oczywiście o film Zacka Snydera. Tak, jak najbardziej jest omawiany, zresztą wszystkie filmy z cyklów Armia Umarłych, wszystkie filmy George'a Romero również z cyklu Żywe Trupy są omówione na kanale w cyklu Kultowe Horrory. W ogóle sam cykl Kultowe Horrory ma już chyba 6 lat i biorąc pod uwagę, że to jest około 50 filmów rocznie, no to naprawdę stary, tam jest potężna lista. Także widziałem i widzę, że dałem 6 na 10. 6 na 10 jest dane, także jak najbardziej miałem możliwość zobaczenia. Day Shift, tutaj podrzucacie pomysł Day Shift, aż nawet sprawdzę tęże produkcję, bo nie kojarzę jej. Day Shift, no proszę bardzo, nic się nie wyświetla, także musisz coś więcej podrzucić, bo nie mam pojęcia o co chodzi. No Wiktor, wiem, że to z 2008 roku, ale dzisiaj się skupiamy na tych nowszych produkcjach, bo jak naprawdę to jest bardzo częste pytanie, a jaki film polecisz, a jaki horror? No to w tym momencie wszyscy chcą coś tam starego, coś niekoniecznie, co jest nowe, co może być intrygujące, tylko rzeczywiście coś, co jest znane. Tutaj patrzę na produkcje, które są, ale akurat tutaj niewiele kojarzę. Dobra, tylko Dobrego Pieska mogę odhaczyć, to jest ode mnie polecajka. Dużo tutaj widzę rzeczywiście produkcji, które dopiero będą, więc albo Filmweb ma strasznie porąbany algorytm, albo rzeczywiście listopad i grudzień, panie, panowie, będzie, krótko mówiąc, bardzo mroczny. Będzie się rzeczywiście tutaj dużo działo. O, proszę bardzo, mam kolejną produkcję, którą mam zaznaczone, że chciałbym obejrzeć. Już wam zaraz pokażę. Ja polecam Noc Dziękczynienia, choć fakt nie z tego roku, ale dobry, niedawno oglądałem ponownie, jeśli się nie mylę, ma być kontynuacja chyba. Noc Dziękczynienia akurat też mam tutaj zaznaczony. On jest nie z tego roku, ale jest z listopada zeszłego roku. Także panie i panowie, już wam teraz pokażę. To jest produkcja, która tak naprawdę powstała, można by powiedzieć, na jaja. Na jaja jak najbardziej, ponieważ tutaj sobie włączę, ponieważ Eli Roth, już wam tutaj pokazuję, zrobił dawno temu tak zwany udawany, fanowski, można powiedzieć, zwiastun na potrzeby chyba filmów Death Proof, tak, Quentina Tarantino i Planet Terror Roberto Rodrigueza no i to wszystko, no i nic się nie działo, ale wiele lat później stwierdził, że trzeba nakręcić film. No i się okazało, produkcja mi się bardzo podobała, jest to horror z przymrużeniem oka, slasher, bardzo krwawy. Tak, zgadza się Lancel, jest już druga część w drodze, aczkolwiek Eli Roth jeszcze nie powiedział kiedy dokładnie, bo no jest to bestia bardzo zapracowana jako reżyser i tylko i wyłącznie w filmy. Wiadomo, ostatnią jego produkcją, która była w kinach, to jest Borderlands, aczkolwiek on się do tego filmu nie przyznaje, ponieważ nie ma się co dziwić, bo studio, no co tu dużo mówić, wywaliło ponad połowę jego filmu i poprosili Tima Millera, żeby ten film nakręcił od nowa niemalże. No i tak to rzeczywiście wyszło. Ale tutaj się dzieje dużo.
Jest rzeczywiście dużo hardkorowych scen, aż nawet chyba mam ten film gdzieś tutaj odłożony. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Proszę bardzo. Ctrl C, Ctrl V, już wam tutaj wrzucam. Będzie recenzja, możecie sobie spokojnie zobaczyć. Gdzie to jest? Tutaj jest, proszę bardzo. Przesuwam, przełączam i już wam daję. Możecie sobie kliknąć. Oczywiście to jest wszystkie te linki, cały ten czat pozostanie, więc możecie spokojnie sobie. Kiedy można wbijać? Cały czas można wbijać. Ja przypominam, że jak najbardziej ten link jest cały czas aktywny, możecie wbijać, bo to też nie chodzi o to, Wiktor, że nagle 20 osób czekało w kolejce, tylko jak macie możliwość, jak macie ochotę, proszę bardzo, po raz wtóry wrzucam link, możecie wejść, kliknąć, pojawić się i rzeczywiście będzie. Ale tak, Noc Dziękczynienia, tak jak pisał Lancel, polecam, naprawdę polecam, bo jest to kino inne niż inne, rzeczywiście moja ocena dużo wyższa, ale to przez to, że ja uwielbiam smaczki, ja uwielbiam te wszystkie rzeczy, które tworzą ten cały uniwersum, można powiedzieć, wiedzy tego wszystkiego, że ten film powstał tak, a nie inaczej, że wzięli tych aktorów, że i tak dalej. Uwielbiam te takie małe, jakby były duże detale, no ale to wszystko po prostu bardzo chcę oglądać. Ale wcześniej miałem wam powiedzieć o innej produkcji, którą chciałem sobie zobaczyć i w sumie też pytaliście o ten film, ale gdzieś tam go przegapiłem. Mowa o filmie pod tym Demon, czyli The Demon Disorder z 2024 roku. Steven Boyle. Trzej bracia mierzą się z potworną rodzinną tajemnicą, gdy duch ich zmarłego ojca wstępuje w najmłodszego z nich. Więc rzeczywiście produkcja, można powiedzieć, że ciężko coś wymyśleć, co? Ciężko coś wymyśleć ostatnimi czasy, no ale były produkcje, które pokazały, że jak najbardziej można ten film dobrze ocenić. Zobaczmy, jak to Michał Lipiński dał 4, Galerian 6. No więc rzeczywiście duży roczek, czyli średnia 5, a tutaj 3. No tak rzeczywiście różnie jest. Jestem ciekaw, panie i panowie, dajcie znać, czy widzieliście Demona. Jeżeli tak widzieliście Demona, to dajcie mi znać, jaka jest ocena, jaką byście ocenę wystawili. Pirania 3D to jest chyba starszy film, jeżeli mi się nie myli, Jacku. A my dzisiaj staramy się mówić o tych nowszych produkcjach. No tak, to jest 2010-2012, także o tych produkcjach nie będziemy dzisiaj mówili póki co. Teraz o Demonie. Czy rzeczywiście mam tutaj oznaczone, chcę obejrzeć, chyba mam odhaczę sobie, bo rzeczywiście chyba nie ma potrzeby, bo nie jest to produkcja, która nagle zrobi niesamowite sprawy. 25 października, więc on to naprawdę jest świeżutki, można by powiedzieć. No wiadomo, że już był mnóstwo czasu temu w kinach na całym świecie, no ale no tak, no domyśliłem się, że skoro Rafał ocenił ten film, to musiał zrobić w piątek, wrzucił recenzję tego filmu, no więc widzicie, więc jest. Ale jak wy oceniacie? Czy widzieliście już, czy jednak rzeczywiście nie? Czy to akurat jest produkcja, która was totalnie nie interesuje? Spokojnie, to tylko herbatka. Tutaj pokazuję, nie? To tylko herbatka. Drogi algorytmie, nic się nie dzieje, herbatka się po prostu leje. No dobrze, patrzymy dalej, co tam nam Filmweb poleci, jakie inne jeszcze produkcje nam podrzucą. Tak w ogóle, jeżeli dopiero teraz włączyła się, to dzisiaj sobie gadamy, no niedługo Halloween, gadamy sobie o horrorach, straszakach, o tym, co można polecić albo co zdecydowanie można odradzić, jeżeli chodzi o produkcję z minionych 12 miesięcy. Popatrzymy. Wiem, że troszeczkę starszy film, starszy z tego względu, że z 26 października 2023, no ale powiedzmy jakoś ten film się łapie, przynajmniej według mnie, w te wszystkie ramówki, które dzisiaj sobie wyznaczyłem dla was. Slaughterhouse, panie i panowie, Slaughterhouse, Leniwa śmierć. Już wam pokazuję. Czemu o tej produkcji chciałem powiedzieć? Ponieważ jest to jeden z tych filmów, które odradzam. Naprawdę, widzę, że ocena 3,7, krytycy 4,2, ja dałem 4. No nie jest jakoś film wybitny. Zdecydowanie nie jest to film wybitny. Ma momenty, bo rzeczywiście to, co się w nim dzieje, to jest niesamowita sprawa. Jest rzeczywiście dużo zabawnych rzeczy, dużo głupich rzeczy. Więc jeżeli widzieliście ten film, wpiszcie mi teraz w komentarzu ocenę, jaką daliście, albo jaką gdybyście dali. Przecież to jest rzeczywiście ten leniwiec w ogóle śmiga gdzieś tym autem, takie rzeczy wyczynia, że to jest normalnie nieporozumienie. Gdyby pewnie troszeczkę lepiej był zrobiony ten film, gdyby tak, powiedzmy tak, o tak tyle, tak troszeczkę dopracować scenariusz,
to byłaby to produkcja rzeczywiście warta polecenia, panie i panowie, bo jakoś to nie najgorzej się oglądało, no ale w pewnym momencie jest coś takiego: orzesz w mordę, co tutaj się dzieje, przecież to jest taki odlot, przecież to taka jazda, że rzeczywiście tego nie można już wytrzymać. Już wam tutaj wrzucam link, proszę bardzo. Możecie spokojnie sobie później wejść i kliknąć. No, jest to produkcja taka, którą chciałbym polecić, ale no niestety nie mogę, bo miałem dużo zapału do tego filmu. Fabuła: Emily Young, studentka ostatniego roku, pragnie wygrać wybory na prezeskę studenckiego bractwa. Chcąc zdobyć popularność, adoptuje uroczego leniwca o imieniu Alfa, który, no i rzeczywiście tutaj się zaczyna dziać, tutaj jest rzeczywiście rock'n'rollowa jazda i rock'n'rollowa jazda bez szmanki. Tutaj widzicie, on oczywiście standardowo amerykańskie bractwo, studia i tak dalej, i tak dalej. No to rzeczywiście fabularnie nie jest to nie wiadomo co, ale to jest taka głupawa produkcja, która można obejrzeć, ale no potem się zastanawiamy, co ja właśnie patrzę, co ja właśnie oglądam, co to jest. Jak to teraz mówią dzieciaki, mówi młodzież, WTF. Więc już tutaj patrzę, dobra, oceniacie Leniwca, a ja szukam jakiejś kolejnej produkcji, którą można byłoby wam polecić, albo rzeczywiście można by powiedzieć, jednak niekoniecznie. Tutaj dobra, niech będzie. Wiktor rzucił. Puchatek, krew i miód, część, panie i panowie, część druga. Gdzie to jest? Dlaczego? Proszę bardzo. Puchatek, krew i miód, część druga. Już tutaj Ctrl-C, Ctrl-V. Proszę bardzo, żeby było. Wpisujcie, jakby wy byście oceniali Puchatka, krew i miód. Jestem ciekaw, co wymyślicie na temat tejże produkcji, ponieważ ja osobiście jestem bardzo tą produkcją zauroczony. Bo według mnie Puchatek, krew i miód to jest jeden z tych filmów, który no niespecjalnie po nim się czegokolwiek spodziewaliśmy, bo rzeczywiście niekoniecznie, no biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w jedynce, mogliśmy mieć w głowie: okej, no to dobra, rzeczywiście będzie dno, będzie po prostu szambo, będzie kawał mułu i tego się nie będzie dało obejrzeć, ale rzeczywiście film, no druga część, no niby w tym momencie już uniwersum wielkie, tak, puchatkowersum, więc będzie się rzeczywiście działo, a ja jestem ciekaw, co wymyślicie na temat Puchatka. Tutaj Kinga jeszcze pisze: leniwa śmierć, 5 na 10. Osobiście miałem wrażenie, że trochę pędził, dużo chciał, ale mało czasu metrażowego. No możliwe, że gdyby tam, wiesz, mieli spokojnie ze 2 godziny, albo jeszcze przynajmniej tam z pół godziny, to w ten sposób można byłoby spokojnie ten film pokazać i byłoby to coś ciekawszego, no ale rzeczywiście nie udało się i ten film nie wyszedł na bardzo dobrą produkcję. Po prostu wyszedł sobie jakiś film, jakiś straszak, których bardzo dużo w tym roku tutaj przewijam i jest grubo. Ja wam tu jeszcze pokażę, bo oczywiście chcę, żebyście oceniali Puchatka. Nie to Puchatka. Ja Puchatkowi, panie i panowie, tutaj i to was bardzo zaskoczę wszystkich, a czemuż by nie, będę zaskakiwał, bo ja lubię zaskakiwać. Widzowie cenili film na 4,1, krytycy na 3,8, ja dałem 7 na 10. Czemu? Mi się podoba bardzo ten cały koncept, który sprawia, że jedynka to był film amatorski, niezależny, gdzieś tam zrobiony, bo ktoś tam chciał taką historię, a my w tym momencie pokazujemy to, co się wydarzyło naprawdę. I to mnie jak najbardziej w tym filmie ujęło. No a poza tym to jest tylko i wyłącznie slasher, tutaj się ma lać czerwona farba na prawo i na lewo, ma być rzeczywiście dużo, ale były ciekawsze kostiumy, było rzeczywiście dużo lepiej zrobione, aż zobaczymy oceny znajomych, jak tutaj wygląda. Proszę bardzo, już patrzymy, kto tutaj się ocenił. Ktoś się ocenił. Patrzymy, szukamy, czekamy. Michał dał 4, Michał Lipiński. Rafał dał 6 z galerii horroru. Więc no też znowuż rozstrzał jest dosyć konkretny. Piszcie, jak wy oceniacie Kubusia, Puchatka, krew i miód. Ja na przykład czekam już na 3. część. Może niekoniecznie czekam na Pinokie i te wszystkie inne rzeczy, ale rzeczywiście chciałbym zobaczyć Puchatka 3. Tutaj Wiktor napisał 6 na 10. Napisał, nie pisze, bo rzeczywiście cały czas tak gadam, a tak nie fajnie. Więc dajcie znać, jak wy oceniacie Kubusia, Puchatka, krew i miód, część druga. Bo jedynka to było dno dna, oczywiście, że mi się od tego jeszcze odbili i dno się oberwało, więc nie było super świetnie, no ale tak to jakoś wychodzi. Gdzieś tutaj miałem omen, początek już był. Tu muszę sobie odhaczyć, bo mam tutaj rzeczywiście rzeczy. Dobra.
Jason Kruger wrzuca, że Puchatek 2 6/10, więc również, więc teoretycznie cały czas ocena jest pozytywna. Ja nie widziałem Puchatka, szkoda, że nie widziałeś, bo akurat chciałbym poznać, Joker, twoją opinię, wiesz, bo akurat lubię, kiedy moi stali widzowie niekoniecznie muszą się ze mną zgadzać, ale kiedy po prostu oglądali jedną, drugą czy trzecią produkcję. Tutaj film teraz, który nam polecił Filmweb w pewien sposób, no to jest oczywiście Niepokalana, Immaculate, panie i panowie. Ocena 5,0, krytycy 5,2, ja dałem 4/10, z tego względu, że według mnie jest to kopia. To wcześniej akurat na ten temat Lancet pisał, ale według mnie jest to, panie i panowie, kopia Omenu. Dlatego mi się akurat nie podobał tenże film, bo kopii, to już mieliśmy w swoim życiu mnóstwo, rzeczywiście mnóstwo tych produkcji gdzieś tam już zerżniętych, skopiowanych, kalka przebita ksero na ksero i to nie wyglądało dobrze. Tak więc jest to produkcja, która no, dla mnie była słaba. No, fabuła jest bardzo oryginalna, słuchajcie. Gdy młoda zakonnica odkrywa, że jest w ciąży, w jej klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Wkrótce zaczyna ona jednak podejrzewać, że została wybrana do pełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby. No więc rzeczywiście może ją doprowadzić do zguby i doprowadziło ją do zguby, bo rzeczywiście to nie jest świetna sprawa, więc można sobie darować, że po prostu no, Niepokalana to jest coś złego, coś bardzo słabego. Wpisujcie, jak tam oceniacie ten film, czy tak samo jak ja, 4/10, czy rzeczywiście jeszcze gorzej. Sprawdźmy oceny znajomych, pewnie, że tak. Proszę bardzo. Już patrzymy, Rafał dał 5, Michał dał 5, Dawid Miecznikowski 5, nie, 6. Znaczy no 5, 6, no. Wszyscy wyżej niż ja, aczkolwiek może przez to, że z racji kultowych horrorów oglądam tyle filmów, a może akurat jakoś tak się udało, że wtedy była to jakaś beznadziejna wysyp produkcji, nic nie wartych i jakoś tak to się złożyło, że dałem słabiutko. Nie, według mnie nie warto oglądać dla kontrastu z Omenem, bo no to jest, krótko mówiąc, kopia, wiesz, jeżeli widziałeś to, albo widziałeś właśnie Omen, albo jakiś tam inny straszak, inny horror, gdzie rzeczywiście podobna fabuła, tutaj nic nowego nie ma wnoszonego, wiesz, tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Zresztą wpisujcie, panie i panowie, wpisujcie swoją ocenę filmu Niepokalana. Nie no, według mnie to jest po prostu strata czasu i co tu dużo mówić, nie dzieje się w tym super fajnie, super rzeczywiście dobrze. Popatrzmy, co tam nam Filmweb dalej poleci. Tutaj produkcję. Co prawda ja tu mam jeszcze wow. Ja tu mam co prawda Five Nights at Freddy's, ale to akurat sobie póki co odpuścimy. O, jest. Jest film, który no nie tak dawno recenzowałem. Gdzie on tutaj jest? Jest, proszę bardzo. Film pod tytułem, panie i panowie, Nie mów zła. Nie mów zła, taki jest tytuł tegoż filmu, który jest na faktach. Już wam mówię na jakich faktach. Otóż bardzo często jest tak, że coś się dzieje. Cześć, Światłowski, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj gadamy sobie o horrorach, panie i panowie. Tutaj moja recenzja filmu Nie mów zła. Reżyser tegoż filmu, czyli James Watkins, kiedyś tam pojechał na wakacje, właśnie chyba gdzieś tam do Hiszpanii, czy w jakieś inne miejsce. No i panie i panowie, spotkał ludków, którzy zaprosili później ich do siebie i pojechali, było rzeczywiście cudownie. Ale pomyślał sobie, a co by było, jakby nie było cudownie? No i na bazie tego jest ten film powstał. Aczkolwiek nie jest to film oryginalny, jest to nowa wersja filmu skandynawskiego, do czego już Hollywood nas przyzwyczaiło, że no niespecjalnie im te wszystkie nowe wersje wychodzą, bo czasami jest tak, że jest dobrze, a czasami jest po prostu tak, że się nie chce oglądać. Było Let the Right One In i rzeczywiście było ciekawie, a tutaj no ja dałem 6/10, czyli najniższy wyrok, jaki mogłem dać, ale nie była to według mnie produkcja niesamowita. No Makawo jest super, no ale to nie wszystko jest takie, jakbyśmy sobie życzyli. Tutaj patrzę, czy ktoś dał, Michał Lipiński dał 6, Rafał z Galerii dał 7, więc widzicie, że też nie powala nas ten film na kolana. I ja się to akurat wcale nie dziwię, bo ta produkcja po prostu jest do obejrzenia i do zapomnienia i dziękuję bardzo i już więcej nie ma o czym mówić. No, co tu dużo mówi, taka akurat produkcja jest, że
6,3 ocena, 5,2 krytyków, 6 ode mnie, czyli w sumie 5,6. Idę o zakład, że kiedy za rok ktoś zapyta się, czy pamiętam ten film, nie będę go pamiętał, będę się zastanawiał, ale co to jest, o co chodzi w tym filmie, czy tam było coś ciekawego, czy nie, aha, Makawy był, no to możliwe rzeczywiście, ale są głupie sceny, jak na przykład ucieczka już z domu, udało się im uciec, ale okazało się, że córka zapomniała laleczki, więc jak zapomniała laleczki swojego pluszaka, no to trzeba się wrócić i narazić na konkretne niebezpieczeństwo, no ale to już jest troszeczkę inszość, panie i panowie. Substancja tutaj rzeczywiście była. Kruk jest niby jako horror, melodramat, akcja, ale o Kruku nie będę mówił, bo to jest rzeczywiście jedna wielka porażka. Co by tutaj nie mówić, przynajmniej oczywiście według mnie, bo to są wszystko moje oceny i wasze też. Tutaj patrzę, czy jeszcze nam filmy podrzuci jakąś ciekawą produkcję, a jeżeli nie, to rzeczywiście ja mam jeszcze za pazuchą kilka. No widzę, że póki co nie wrzucają nic ciekawego, więc zrobimy w ten sposób, że ja wezmę coś od siebie, panie i panowie, a tutaj mamy produkcję, a niech będzie, czemuż by nie. Troszeczkę żeśmy na ten temat filmu mówili. Bardzo świeżynka film, który dopiero co był w kinach i jeszcze jest w kinach, panie i panowie, czyli Terrifier 3. Wpisujcie na czacie swoją ocenę dla filmu Terrifier 3, bo jestem ciekaw, co myślicie o tejże produkcji. Ja, jeżeli chodzi o Arta, nie jestem jego jakimś wielkim fanem. Jak dla mnie troszeczkę ten film jest za dużo się w nim dzieje, za bardzo brutalny. Akurat to jest powiedzmy pewnego rodzaju granica, której staram się nie przekraczać. Okej, obejrzałem Piłę, nie przeszkadzało mi, obejrzałem Hostel, no to już było po bandzie jazda, ale to, co się dzieje w filmie Terrifier 3, jest naprawdę dosyć hardkorowe, rzeczywiście dosyć dziwne, żeby można powiedzieć, użyć tego słowa. Tutaj widzę, że jest jeden jeszcze z Russellem Crowe, ale do niego przejdziemy za chwilę. No niekoniecznie, że tak powiem, jestem zbudowany tym, co się działo, ale według mnie nie jest to zła produkcja. Nie jest tak, że ja nagle powiem tak jak najbardziej. To nie jest rzeczywiście film, który jest moim, to co jak najbardziej lubię, ale nie mogę powiedzieć, że to jest zły film, bo to byłoby beznadziejne. Już tutaj patrzę, muszę sprawdzić właśnie swoją ocenę tego filmu. Proszę bardzo, Terrifier 3. Już tutaj patrzę, to piszecie. Wiktor dał trójeczka, to 8/10. Więc tak wrzuciłeś. No ja oceniłem film troszeczkę niżej. Już to nawet ci pokażę, jak oceniłem. Widzowie 6,2, krytycy 6,3. Ja dałem 7/10. Według mnie rzeczywiście nie jest to zły film. Jest tam dużo niepotrzebnego zła, ale to już inna sprawa. Patrzymy na oceny tutaj ludzi. Widzę 6, 4, 7, 5, 4. Michał dał Lipiński 5. Co tutaj się jeszcze dzieje? Jestem ciekaw. Dawid Mieczkowski 7. Alan Chrzan 7. Rafał dał 7. No więc to się zgadza rzeczywiście. Tutaj jak tak to jakoś jest. Jason Kruger wrzucił Terrifier 3, 7,5. No więc rzeczywiście jakoś tak to jest. Nie jest to zły film, to nie można powiedzieć. Jeżeli ktoś lubi takiego rodzaju rozrywkę, no to polecam. Dodatkowo smaczku jest mnóstwo. Możecie sobie sprawdzić, bo oprócz tego, że wrzuciłem wam link do recenzji, no to jeszcze akurat ten film tak na tyle był popularny na kanale, że zrobiłem jeszcze 2 kolejne materiały, czyli ciekawostki, jak powstawał, dlaczego, co, gdzie, jak, a także tak zwany spoiler talk, gdzie omawiam fabułę od A do Z. Także to jest to. Joker 2 czy Terrifier 3? Zdecydowanie Terrifier 3. To jest produkcja, którą warto obejrzeć. Jeżeli oczywiście lubicie takie rzeczy, bo to też nie dla wszystkich, ja nie będę tutaj mówił, jak najbardziej idź obejrzyj, bo to jest, nie. Tutaj koleżanka z pracy poszła ze swoim facetem i powiedziała, że cały seans siedziała i miała zasłonięte oczy. Ja mówię, to po co poszłaś na ten film? Albo nie wiedziałam, co to jest. No tak sobie pomyślałem, to tylko klikasz na zwiastun i w tym momencie już wiesz, z czym masz do czynienia. No ale to widzisz, takie jakoś to jest życie. Patrzę, tutaj nam rzeczywiście jeszcze podrzuca film, panie i panowie. Dobra, był film, zobaczymy, jak wy się zapatrujecie na ten film. Produkcja z Russellem Crowe, nie tak, że tak powiem, daleko pada jabłko od jabłoni, bo niedawno mieliśmy inny film z nim, czyli Egzorcyzm papieża, a Egzorcysta papieża, a tutaj Egzorcyzm. Ja go nie widziałem. 3,6 ocena widzów, 3,4 krytyków. Dajcie znać, co myślicie o tymże filmie. Ja tutaj wrzucę Egzorcyzm. Wpisujcie, jakie są wasze oceny, jakie są wasze odczucia.
Ktoś tutaj go ocenia. Adam Nowak, trójka, no czyli standardowo. Lipiński Michał, czwórka. Rafał, czwórka, no więc po prostu bez szału, krótko mówiąc. Czyli skoro panowie dali 3 i 4, to ja też będę dał 2, może 3. Russell Crowe chyba też chce przenieść może się do innego gatunku, bo do kina akcji się już nie nadaje, bo jest delikatnie mówiąc za stary. Więc może rzeczywiście tutaj widzicie Russell Crowe, Sam Worthington, którego pewnie kojarzyć możecie z Terminatora, a to było dawno rzeczywiście temu. Tutaj widzę, że Wiktor daje 1 na 10, jeżeli chodzi o egzorcyzm. No, grubo. Ja chyba rzeczywiście mam go zaznaczonego, że chcę obejrzeć, ale sobie tutaj odhaczam w tym momencie, bo skoro panowie dają tak, wy oceniacie tak słabiutko też, to nie będę się nawet wygłupiał. A to jeszcze Kinga do Terrifiera 3. Nie widziałem, ale lubię 2 poprzednie części, szczególnie 2. Bardzo cenię efekty praktyczne tej serii. Budżet czasami wymusza od twórcy fajną kreatywność. No i o to głównie chodziło właśnie reżyserowi, że to on tutaj się zajmował wszystkim. Co prawda ten film miał większy budżet, no ale i tak w ciągu pierwszego weekendu bodajże już zarobił tyle, że rzeczywiście pobił Jokera i w ciągu pierwszego weekendu on zarobił tyle, że zarobił więcej niż 1 i 2 razem wzięte, więc rzeczywiście fajna sprawa. No ale to już wiadomo, że tak to jest. Słuchajcie, teraz film, mówiłem wcześniej o Puchatku, a tutaj jest kolejny film, mi się wydaje, z Puchatkoversum, czyli Mickey's Mousetrap. Premiera światowa 6 sierpnia, aż wam nawet pokażę. Dajcie znać, czy widzieliście, bo ja akurat tego filmu jeszcze nie widziałem, a czy w ogóle jest gdzieś dostępny na VOD? Nie ma, więc pewnie czeka na polską premierę, albo ktoś tam się zastanawiał, okej, no to może obejrzymy, kupimy prawa pod warunkiem, że drugi Puchatek wystrzeli w kosmos. No i tutaj widać, że drugi Puchatek wystrzelił w kosmos. Czy widzieliście Mickey Mousetrap, czyli pułapkę myszki Mickey? Wiadomo oczywiście, że to jest ta myszka Mickey, którą znamy z tego krótkometrażowego filmu, czyli Mickey Steamboat, czy jakoś tak, no bo minęły prawa autorskie, już się skończyła 95 lat. Przyjaciele 21-letni Alex szykują dla niej urodzinową niespodziankę. Plany krzyżuje seryjny morderca przebrany za myszkę Mickey. No więc rzeczywiście, pamiętam, że ktoś mi pisał, że ten film jest już dostępny gdzieś tam na VOD za granicą, czy na jakichś innych torrentach, ale ja nie widziałem go. A jak oceniają znajomi, Rafał 2 dał, tutaj 1, no to nawet chyba nie będę odpalał, bo pewnie znając życie musiałbym robić recenzję, a to byłoby znając życie bluzgane. Joker nie widział, Wiktor Mickey Mousetrap XD 0 na 10. No czyli pewnie jakiś taki sam gniot jak w przypadku pierwszego Kubusia Puchatka. Może chcieli akurat zrobić bardzo, bardzo tanim kosztem, żeby było fajnie, super ekstra, ale jednak niekoniecznie im to wyszło. Słuchajcie, dawajcie jakieś tytuły, co tam polecacie do obejrzenia, bo tylko do obejrzenia, bo tak naprawdę na razie to mam jedną może produkcję, którą bym chciał zobaczyć, a tak niekoniecznie. Widzę, że Konklawy, ale Konklawy jeszcze nie miało polskiej premiery, miał irlandzką premierę, w sensie brytyjską, bo to jest niemalże ten sam rynek i akurat jakoś tak to wyglądało. Moja influencja, no to akurat thriller, romans to chyba niekoniecznie, że tak powiem, jest warte, żeby to oglądać. Nie, telewizorze, nie wyłączaj się, zostań z nami. Jest wszystko w porządku. Okej, no jest platforma właśnie 2, o której żeśmy mówili wcześniej, więc to nie będziemy się nawet wygłupiać i nie będziemy o tym oczywiście opowiadać po raz drugi, bo nie ma o czym specjalnie omawiać. Abigail również jest. Dobra, czy ja mam coś dla was jeszcze odłożone z takich rzeczy? Dobra, niech będzie produkcja, która już miała swoją światową premierę. Aż nawet sprawdzę, kiedy będzie polska premiera, bo to chodzi o to, że światowa już była, ale polskiej oczywiście jeszcze nie. 29 sierpnia, panie i panowie, no to w takim układzie, skoro premiery polskiej jeszcze nie było, to tylko opowiem wam, co ja myślę na ten temat, na temat tego filmu. 29 sierpnia miał swoją światową premierę film pod tytułem Hellboy, Wzgórza Nawiedzonych. Ja już akurat miałem możliwość go zobaczenia, bo w Irlandii już był grany, co prawda tylko przez 1 tydzień, co mnie akurat nie dziwi, no ale rzeczywiście jakoś tak, że może być. Już wam tutaj pokazuję, o którym filmie mowa. Ktoś go widział, bo jest 4 na 4, 375 ocen, moja ocena 6 na 10. Według mnie akurat to nie jest takie złe. Proszę bardzo, jeszcze raz wrzucam. Poszło.
Nie jest takie złe, ale nie jest rewelacyjne. No taki troszeczkę film, można powiedzieć, fanowski, YouTube'owy. Jeżeli ktoś, lubi takie rzeczy, no to nie jest to tak kino wybitne, jakim powiedzmy był chociażby Hellboy, Guillermo del Toro, bo o tym ostatnim już nie będziemy mówić, bo ten ostatni to już w ogóle był totalną padaką, ale tylko tak, warto wspomnieć, że był takowy film, że można, wziąć, zobaczyć, odhaczyć, ale nie spodziewać się zbyt wiele, bo akurat to nie jest produkcja, która nagle była, o tyle dobra, żeby stwierdzić: „O, jak najbardziej trzeba zobaczyć, ja jestem wielkim fanem, wielką fanką Hellboya, więc musi być”. No nie, no akurat to nie jest taka produkcja, którą by się chciało, oglądać, czekać, wyczekiwać i stwierdzić: „O, dobrze, zobaczymy, kto będzie miał prawa do tegoż filmu”. Tak tutaj przeskakuję tak właśnie w tym momencie po tym Filmwebie, no ale tak dobra, Terrifier, no to mieliśmy oczywiście, ale tutaj coś jeszcze, coś ciekawego jest, no bo no z tym akurat jest różnie. Ja wiem, że skoro Halloween dopiero teraz, no to teoretycznie my powinniśmy w ten weekend mieć wysyp różnego rodzaju filmów. Właśnie, powinno być ich całe mnóstwo, no ale akurat jakoś tak niespecjalnie. To ja mam, dla was, co bym mógł polecić, albo mógł powiedzieć, że jest to beznadzieja totalna. No akurat nie mam już takich zbyt wiele produkcji. Nowego Hellboya nie widziałeś. No, mówię ci, jeżeli jesteś wielkim fanem, to tak, jak najbardziej obejrzyj, tylko i wyłącznie wtedy, ale jeżeli stwierdzasz, że no obejrzę, zobaczę, bo to może być, ciekawe, nie, niekoniecznie. Takie wiesz, gdzieś pomiędzy 5 a 6 na 10 po prostu, szału, krótko mówiąc, nie ma. Dobrze, skoro nie ma dobrych filmów, to może powiem o filmie, który jest słaby, który jest, rzeczywiście, no, nierewelacyjny, mimo że ma swoje momenty. „Urojenie”, panie i panowie. „Urojenie”, czyli „Imaginary”. Jestem ciekaw, czy widzieliście tęże produkcję. Wrzucam tutaj ciach. Możecie pisać, co tam rzeczywiście, na temat filmu myślicie. Porzucony przed laty pluszowy miś zostaje przywrócony do życia przez małą Alice. Pragnie zemsty na jej matce, swojej dawnej właścicielce i nie zamierza poddawać się łatwo. Znamy to oczywiście, fabuła, wtórna jest, no to żeby tak powiedzieć, no to mało by powiedzieć. Tytuł mojej recenzji to „Mam urojenie, że gdzieś to już widziałem”, no bo rzeczywiście to już widzieliśmy 100 000 razy i tu akurat nowego, nic, w tej produkcji nie ma. Koncept tak, no ale ileż razy już mówiliśmy, jak najbardziej, proszę bardzo, tak, ale koncept, i to wszystko. No nie może być nagle tak, że dostaliśmy: „Cześć, Elwirka, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj gadamy o horrorach, bo Halloween już niedługo”. Że koncept, fajny, ale później jest słabo. Zobaczmy, jakie są oceny. Proszę bardzo, coś tutaj się dzieje. 2, 3, 6. Ktoś dał 3 od, Rafała i 3 od Michała, więc no taka sama ocena, po prostu produkcja nie warta. Nie widziałeś „Urojenia”? No to sobie odpuść, bo rzeczywiście nie ma co, oglądać. To nie jest produkcja dobra, to nie jest produkcja interesująca. A kiedy już tam wkraczają w świat urojonych, stworzeń, no to po prostu już jest bardzo, bardzo, słabo. Będzie kiedyś na kanale omówienie antologii horrorów, na przykład, Micka Garrisa, pyta Szymek. Wiesz co, w tym momencie na przykład, omawiane są, wszystkie straszaki, wszystkie, powiedzmy, thrillery i horrory od Dario Argento. Więc, skoro otworzyłem tę furtkę, więc jak najbardziej, niedługo już, bo już w przyszłym tygodniu, będziecie, wskazywali filmy, jakie byście chcieli, ażeby były omówione później w cyklu kultowe horrory, więc jeżeli będzie ta propozycja i ta propozycja wygra, to nie widzę przeciwwskazań, jak najbardziej. Jak najbardziej nie mam z tym najmniejszego problemu. A jeżeli chcesz oczywiście, żeby to się stało szybciej i nie chce ci się czekać do czasu tam, który będzie za czas jakiś, nomen omen, albo się nawet tego nie stanie, to po prostu, proponuję włączyć wspieranie. Na którymś poziomie wspierania musiałbyś sobie sprawdzić dokładnie. Jest taka opcja, że wybierasz, film, który dla ciebie tylko i wyłącznie recenzuję i akurat wrzucam go na kanał, więc tutaj masz wspieranie na Patronite, tutaj jest na YouTubie, klikasz, wybierasz i nie ma problemu, jak najbardziej. Albo jeżeli nie chcesz, no to czekaj, aż może kiedyś to będzie zrobione. „Urojenie” 3/10. Może 2 sceny były okej, ale zdecydowanie za mało, pisze Kinga. Zgadzam się, że rzeczywiście to jest po prostu film wtórny. No ja dałem tytuł, „Mam urojenie, że gdzieś to już widziałem”. Taki jest tytuł mojej recenzji, więc no, coś tutaj rzeczywiście w tym musi być, że no nie jest to świetna produkcja, no nie będziemy się wygłupiać, że to jest akurat jakiś tam dobre, kino. Co tutaj mamy dalej? A pewnie, że tak, coś będziemy wybierali.
Kod zła, panie i panowie. To jest produkcja, której nie widziałem. Dajcie mi znać, czy widzieliście już tenże film Longlegs, tytuł oryginalny. Już raz skopiuję, wrzucę na czat, żebyście mogli spokojnie śmigać. No, sytuacja taka, czemu ja to wrzucam, po prostu będzie mi potem łatwiej robić rozdziały, bo będzie spis treści. Agentka FBI zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa dowody okultyzmu i swoje osobiste powiązania z zabójcą. Więc rzeczywiście tak to jest. Ja mam zaznaczone, że chciałem obejrzeć 6,6 ocena, od krytyków 7,4, czy od krytyków jest wyżej. Jak dali, Adam dał 8, proszę bardzo. Adam to jest gentleman, panie i panowie, który tak samo jak ja tworzy filmy, głównie sci-fi, a też w międzyczasie pracuje sobie w Polsacie. Był kiedyś na naszym kanale gościem, gadaliśmy właśnie o filmach 6, 8, 7, 8, 8 tutaj widzę całkiem nieźle, krytyczny dał 5, no 10 Konrad, proszę bardzo, tutaj 8, 8, 8, 7, 8, no nawet nie najgorzej, Dawid Miecznikowski 8, Alan 8, jestem ciekaw jak tam Łukasz, Michał dał 6, Rafał dał 8, Kinga Grosik obecna też na czacie dała 8, więc widzicie nawet nie najgorzej, no oceny są raczej pozytywne. No ale zobaczymy, dajcie mi znać jak tam jest kod zła. Ja mam go zaznaczonego, że chcę obejrzeć, nawet nie wiem czy już jest gdzieś dostępny na VOD, bo premiera to już było kilka ładnych dni temu, z tego co pamiętam. Jest już, nie chcę żadnej reklamy, spływajcie. Widzę, że już można sobie spokojnie obejrzeć, bo jest na Rakutenie i tak dalej, więc można za 11 złociszy pewnie gdzieś tam dorwać. Tak, tutaj jest, no także spokojnie gdzieś tam obejrzeć. Dajcie mi znać, co wy myślicie na temat filmu Kod zła. Kod, oczywiście moja dykcja jest cudowna. Nieraz jak robię napisy do filmów, do recenzji, tam YouTube automatycznie wrzuca, to nieraz są takie lapsusy językowe, że po prostu masakra. Szymek raczej nie wygra. Antologie są często produkcjami niezależnymi, więc mało prawdopodobne, że ktokolwiek o nich w ogóle wie. No to pozostaje ci opcja tylko i wyłącznie druga w takim układzie. Wspieranie i poproszenie o któryś tam konkretny film i nie ma z tym problemu. Ja też czasami robię tak właśnie, że wrzucam starsze recenzje, wiesz, czasami oglądam jakiś film i stwierdzam, kurczę, ale to jest rzeczywiście produkcja sprzed 10, 20, 40 lat, ale warto by o niej było opowiedzieć. Pamiętam na przykład, że wrzucałem Płonące siodła Mela Brooksa, film sprzed chyba 50 lat, albo coś Johna Carpentera, tak? Bo uznałem, że co prawda ten film ma już swoje lata, ale warto o nim powiedzieć, bo to jest rzeczywiście produkcja, którą fajnie byłoby się podzielić z ludźmi, że jak najbardziej ten film się nie zestarzał, ten film jest cały czas godny polecenia. No i panie i panowie, według Filmwebu to jest wszystko. Według Filmwebu to jest wszystko, co wyszło w tym roku. Ok, w porządku, niech będzie. Ale teraz zobaczymy. Wejdziemy na premiery i jestem ciekaw, panie i panowie, co tutaj się, a nie, to tutaj, co tutaj się będzie działo. Co tutaj się będzie działo, jeżeli chodzi o przyszły miesiąc, już wam tutaj pokazuję i końcówkę tego. Popatrzymy. Cisza nocna, o tym filmie oczywiście dopiero co była mowa, tak samo jak o filmie Grzyby. Z tego co pamiętam, Grzyby to jest irlandzki film. A nie, Paweł Borowski, no to mi się nałożyły na inny film. Okej, te dwie teraz. W listopadzie, czy będziemy mieć jakieś straszaki? Relikt, no Hellboy, no to widzicie, już tutaj była o nim oczywiście mowa. Diabelski Młyn, więc rzeczywiście kolejna produkcja, domyślam się, która jest straszakowa. Dwór Cieni, A Taste of Prey. Ciekawe, czy to rzeczywiście też jest straszak, czy jednak coś innego. No pewnie coś innego, nie ma napisanego o co chodzi. List do M, no to listy do M to domyślam się, że jest naprawdę horror. Konklawę dopiero tutaj będzie za chwilę. Nie umarli, proszę bardzo, nie umarli. Dużo osób chce go obejrzeć. Mnóstwo, 5 jednonocna, więc widocznie już pewnie gdzieś, tak, no 20 stycznia dostępny była premiera polska niemalże rok później, no cudownie. Cudownie, patrzymy dalej. Co może być? Superman, no to nie. Gladiator 2, no to też rzeczywiście niekoniecznie nie jest straszak. Pod skórą, Under the Skin, co to może być? No to na pewno nie jest straszak, z tego co pamiętam. Wznowienie w polskich kinach 29 sierpnia, no to film jest sprzed wielu lat, czyli po prostu powraca. Patrzę, tutaj to jest Heretyk, panie i panowie.
Hugh Jackman, czy to jest nie Hugh Jackman, tylko to jest ten, Hugh Grant, jak ja mogłem pomylić tego wieśniaka. No dobrze, ale to akurat raczej nie będę oglądał z tego względu, że ja bardzo tego dżentelmena nie lubię, więc już jestem uprzedzony do niego. List ze Świętego Mikołaja to niekoniecznie. Wajana, Midnight, Kąpiel Diabła, a to też jakiś austriacko-niemiecki, proszę bardzo. Austria, XVIII wiek, głęboko religijny Agnes bierze ślub z Wolfem, czując się jednocześnie samotna i wyobcowana. Pragnie dziecka, ale do prób jeszcze poczęcia nie potrafi dojść. No, więc rzeczywiście wracamy troszkę w klimaty takie bardziej mroczne. No ciekawe, ciekawe. Może być rzeczywiście zawodowo. I w grudniu, zobaczymy co nas czeka jeszcze w grudniu. Zaraz przejdziemy, bo widzę, że tutaj Wiktor się pisze, że sok z żuka, więc do tego również sobie przejdziemy. Odniesiemy się. Bezel. Panie i panowie, mi się wydaje, że to jakiś straszak jest. Niewinne ofiary wabiane są do piwnicy położonego na ludziu domu, gdzie czeka je piekielny koszmar. No, widać, że rzeczywiście bardzo, bardzo oryginalna fabuła, aczkolwiek czasami nawet fabuła najbardziej oklepana może być intrygująca i zrobiona bardzo fajnie. Chociaż akurat grudzień to już bardziej jest czas filmów świątecznych, filmów dla dzieci, no Mufasa Królew, no to oczywiście wiadomo, Złowrogi, czy to będzie coś mrocznego. W dniu swojej planowanej egzekucji skazany seryjny morderca przechodzi ocenę psychiatryczną, podczas której twierdzi, iż jest demonem oraz że psychiatra sam popełni 3 morderstwa. O, proszę bardzo, też ciekawie. Podoba mi się. Pewnie premiera, film 2023, więc znając życie, już premiera była ze 2 lata temu, no ale w Polsce to akurat tak bardzo często bywa, że niekoniecznie. No i tyle. Tyle nam film wrzucił. Czemu nie lubię Granta? Bo dużo się działo, powiedzmy, niespecjalnie jestem fanem tego gentlemana od pewnego jednego filmu, który niekoniecznie mnie w sobie rozkochał, a właściwie mini serialu. Beetlejuice. Dawaj, no klikaj się film. Beetlejuice. I już tutaj patrzymy, bo tutaj rzeczywiście wrzucaliście sok z żuka i już patrzymy. Słuchajcie, sok z żuka, panie i panowie, sok z żuka, część druga, a właściwie polski tytuł Beetlejuice. Ocena 6,5, krytycy 5,5, ja dałem 6, czyli najmniejszy wymiar kary dla pozytywnego filmu. No nie była to taka dobra produkcja jak 1, a chcielibyśmy rzeczywiście, niestety się nie udało. Panie i panowie, wpisujcie, jak wy oceniacie sok z żuka. Beetlejuice. Dajcie znać, jak wy oceniacie. Ja dałem 6, patrzymy, co tutaj się działo, jak inni oceniali. Adam Nowak 6, tutaj 6, 7, 3, 6, 7, 7, 5. Proszę bardzo, 5, Wiktor Weprzęć 7, 6, 4, 7, 8, Michał Lipiński 4, Rafał z Galerii Horroru 6. No, czyli taka powiedzmy średnia, niekoniecznie najlepsza. No nie jest to produkcja, która rzeczywiście 1 była czymś niesamowitym, była czymś pięknym i okazywało się, że można zrobić niesamowite rzeczy niewielkim budżetem i można inaczej to pokazać. A tutaj mieliśmy po prostu odgrzewany kotlet, który niespecjalnie się jakoś tam spisał, aż nawet zobaczę, gdzie ja ten film mam, bo gdzieś tam się rzeczywiście recenzja, pamiętam, pojawiała. No ale co tu dużo mówić. Sok z żuka niespecjalnie jest jak najbardziej recenzja. Sok z żuka niespecjalnie się spodobał wszystkim, bo z tego co pamiętam aż nawet zobaczymy, niespecjalnie ten film się jakoś tam zaszalał w kasie. W kasach kinowych oczywiście. Beetlejuice. Już tutaj patrzę, jak to wyglądało. Panie i panowie, chociaż nie, no całkowicie, no, z drugiej strony 439 milionów dolarów, więc rzeczywiście całkiem sobie ładnie zarobił. Myślałem, że dużo mniej. No ale to akurat ładnie. Jason pisze, nie widziałem jakoś, nie mogę się za to zabrać. No nie jest to produkcja, która rzeczywiście powalanie, jest to rzeczywiście film, który chcielibyśmy oglądać w kółko. Ja obejrzałem chyba to naprawdę bardziej z kronikarskiego obowiązku, bo no nie wiem, czy powinienem tak mówić, że powiedzmy Tim Burton się skończył, no ale zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy. Ostatnie kilka produkcji Tima Burtona sprawdzimy. Znany, zobacz pełną filmografię. Filmy, tylko film jako reżyser. Popatrzmy, słuchajcie. Beetlejuice, ok.
wcześniej Dumbo. Byłem na Dumbo z moją córką. Jak widzicie, było to 5 lat temu, więc wtedy Maja miała 8 lat i ona powiedziała, że ona się boi tego filmu. To jest film Disneyowy. Osobisty dom pani Peregrine, Wielkie oczy, Frankenweenie, Mroczne cienie. Mroczne cienie to jest w ogóle jeden z gorszych filmów, jaki w ogóle w życiu widziałem. Mamy Alicję w Krainie Czarów 8, Sweeney Todd, no też widziałem, też jest na pewno pozytywna. Charlie Fabryka Czekolady też. Więc jak tam na przykład popatrzycie ostatnie, umówmy się, 4 filmy, tak? Dumbo, no niespecjalnie. Osobowy dom, Wielkie oczy, co to jest w ogóle, o co tutaj chodzi? Frankenweenie, no może rzeczywiście być, Mroczne cienie słabo. Czyli, że dobry jego film to jest z 2010 roku, czyli jeżeli facet tworzy produkcję i przez, no umówmy się, niemalże 15 lat nie potrafi zrobić dobrego filmu, to jest w tym coś słabego. Tym bardziej, że no, Tim Burton, facet, który nam dał Batmana, który rzeczywiście stworzył, można powiedzieć, Batmana, bo też studio było przeciwne Michaelowi Keatonowi, bo wtedy Michael Keaton uchodził tylko i wyłącznie jako aktor komediowy, uznany jako aktor komediowy. Tak? Tak popatrzmy jego wcześniejsze, że tak powiem, produkcje. Frankenweenie, no oczywiście potem dostaliśmy pełnometrażową wersję. Sok z Żuka, no to po prostu już wiadomo, jedynka świetna. Wielka przygoda Pee Hermana, może już niekoniecznie, ale tutaj Batman jak najbardziej. Edward Nożycoręki, hit. Powrót Batmana, hit. Ed Wood, no niekoniecznie hit, ale rzeczywiście film bardzo dobry artystycznie. Marsjanie atakują, jajo świetne. Jeździ bez głowy, uwielbiam. Tak jak tam dostaliśmy Christophera Walkena, to po prostu niesamowite. Planeta Małp, słabo. Duża ryba, niekoniecznie. No i tu już jest też takie dziwne rzeczy. Jak Gnijąca Panna Młoda, to jeszcze było rzeczywiście fajne. Pamiętam, że wtedy w kinie pracowałem. Charlie Fabryka Czekolady, no niespecjalnie. Sweeney Todd w porządku, Alicja w porządku, no i tutaj już jest, no nie wygląda to. Nie wygląda to rzeczywiście za dobrze. No ale co tu dużo mówić. Nie chcę mówić, że Tim Burton się skończył, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje z nim, to, co się na przykład dzieje się z Ridleyem Scottem, no wygląda na to, że starzy mistrzowie już trzeba wiedzieć. Cześć Agacie, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, a im się to nie udaje niestety, panie i panowie. No niestety jakoś tak to wychodzi, że nie ma tak dobrych, fajnych filmów już, przynajmniej od tych oczywiście tuzów, które my pamiętamy, które kochamy, które rzeczywiście przyzwyczailiśmy się oglądać. No ale co tu możemy dużo zrobić? Niespecjalnie cokolwiek, panie i panowie. Przypominam, dynia jeszcze nie wycięta, będzie wycięta niedługo. Wrzucę pewnie jakieś tam zdjęcia, kiedy już będzie gotowa na Instagrama, czy tam innego Twittera, więc jak najbardziej możesz spokojnie, tutaj widzisz cały czas Nightbot, czy tam chatbot, Nightbot, wrzuca te linki, możesz spokojnie śmigać, obserwować, a tam się dzieje dużo, bo tak powiem między nami, akurat wiesz, we dwójkę jesteśmy, to wrzucam na Facebooka i tak dalej, tak 3-5 razy dziennie, więc tam jest rzeczywiście mnóstwo rzeczy, mnóstwo się oczywiście dzieje ciekawych, fascynujących, bardzo często fascynujących rzeczy, takie, które trzeba sobie jak najbardziej powiedzieć. No ale to już akurat jest, że tak powiem, inszość, panie i panowie, i to akurat inna platforma, ale można jak najbardziej zobaczyć. Ja przypomnę tylko jeszcze raz, bo mogę, kto mi zabroni? Nikt, że za tydzień, panie i panowie, naszą gościową, osobą, z którą sobie pogadamy, będzie Ewelina Kasiuba. Pomówimy o jej drugiej książce, czyli o Władcach Światła. Proszę bardzo, tutaj pokazuję, jest jak najbardziej książka, więc warto będzie się pojawić, bo wiadomo, jak to jest przy okazji rozmów z pisarzami, akurat one są bardzo często owocne. Cześć Muchomorku, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie i będzie się naprawdę działo. Link macie w tym momencie tutaj ciach, pach, prach na czacie Wam rzucam, możecie spokojnie sobie zaznaczyć i będziecie mogli sobie spokojnie za tydzień pogadać z Eweliną, bo będziecie mogli zadać jej pytania, a może nawet się uda jakąś książkę rozdać, bo wiadomo, że to przy okazji naszych gości często gęsto po prostu są pewne rzeczy, które padają waszym łupem, panie i panowie. Na moment odejdźmy od horroru. Czytałeś, że Tom Holland wystąpi w kolejnym filmie Nolana. Tak czytałem dzisiaj na Twitterze, że akurat że dostał rolę, ale tam się będzie działo, bo w tym momencie on najpierw kręci Avengers Doomsday, potem kręci z 4. Spidermana, potem kolejnego Avengera, a potem w międzyczasie jeszcze film Chrisa Nolana. Więc rzeczywiście bodajże chyba jutro rano będzie o tym wpis na Instagramie, bo akurat mam już zaplanowany takowy, więc rośnie obsada i będzie się działo, będzie się bardzo dużo działo, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo, było mi niezmiernie miło pogadać z wami o mrocznych filmach, o tych horrorach. Jak widzieliście, nie było za dużo bardzo dobrych, ale rzeczywiście było sporo
takich, które warto polecić. Też bardzo mnie cieszy, że wpisaliście też dużo, które po prostu były beznadziejne i których się nie chce oglądać i to jest fajne, bo też ostrzegliście mnie przed kilkoma, produkcjami, a to jest rzeczywiście dla mnie ważna, rzecz, panie i panowie. My się widzimy za tydzień na żywo, a w międzyczasie wbijajcie na YouTube'a i tak będzie się dużo działo. Cześć.